Oj, Wojtek teraz ruszył z, wiesz, z jakim projektem. Tak, wiem. Jak ja widziałem, ile on chce na to wydać, to naprawdę mu bardzo w tym pomoże. Do Sudanu nie da się wjechać. Jak on chce zrobić wszystkie kraje? Jeszcze już abstrahując, że w krótkim czasie. Nie da się jechać. Korea jest całkowicie zamknięta na turystów, także jeśli w ciągu tych 2 lat mu się nie uda, że otworzą, a ja bym bardzo chciał, żeby się udało, żeby otworzył, bo sam chcę pojechać, to wtedy może jego plan trochę polec. I dla nich to nie jest nic strasznego, nie? Dla nas to jest oczywiście, wiesz, zoofilia, straszna rzecz w ogóle, jak tak można, ale tam to jest nic strasznego. Ja to widziałem w ogóle po ich zachowaniu, oni, wiesz, takie gały, inne samochody, które nas mijały, no to za nimi na przykład jechał też taki radiowóz, gdzie CKM na dachu był normalnie. Cześć sąsiedzie. Ja nawet nie wiedziałem, że to tak blisko. Jak ty mi wysłałeś, jak mi wpisałeś, ale mówię, o kurde, blok obok. Blokował sobie pajączek wynajął i może zacznijmy tak, jak ty mnie uczysz od 3 lat, a ja nie mogę się przyzwyczaić. Subskrybujcie. Zapraszam do subskrypcji szalonego reportera. Nie, szalony podcast. No, ale i tak, ten co oglądacie, Tak, to co tak, oglądacie. dokładnie. No i co, bo ty uzbierałeś już właśnie. Właśnie potem ty, myśmy się widzieli pół roku wcześniej, a zdarzyły się takie zmiany, no wiele się zdarzyło, bo i program w telewizji, odwiedziłeś te kraje, o których rozmawialiśmy, najbardziej niebezpieczne, no i dobiłeś do 500 000. I jeszcze No, brat ale to zmienił chyba nie stan pół roku. małżeński. Rok chyba temu. Wakacje Nie. to byłem w tamtym roku. W Sylwestra nagrywaliśmy, A no podsumowaliśmy faktycznie, Klaus Sylwestra. no bo tak, ja zapomniałem, że tu to byłem rok temu, ale w Sylwestra nagrywaliśmy, tak. No to Przez od pół roku. Sylwestra, no dużo się zmieniło. Bardzo dużo. No kierunki ciekawe odwiedziłem od tego czasu, na pewno. Bo przed samym Sylwestrem był właśnie ten Afganistan. Później poleciałem do Somalii. Później był ten Jemen. Brunei najpierw, później Somalia. Tak, w międzyczasie jeszcze był Irak. Wcześniej, no było parę ciekawych odcinków. Znaczy, to dokładnie to, co rozmawialiśmy. Myśmy siedząc na plaży, podsumowując Klauta, właśnie rozmawiali o tym, że ty planujesz, że chcesz w te najbardziej niebezpieczne kraje i mówiliśmy, jak to tam i jak to w ogóle tam przeżyjesz. No i opowiadaj. No, Co powiem tak. najgorzej? Co najgorzej? To ciężko powiedzieć co najgorzej, bo wszędzie tam było słabo. Chociaż tak. Afganistan, no to Afganistan to rozmawialiśmy, do Afganistanu możesz pojechać na własną rękę i tak dalej. Po prostu chciałem mieć kogoś lokalnego ze względu na to, że nagrywałem blogi, wiesz, żeby mieć taką zaczepkę w razie czego. Ktoś, kto mówi w pasztu i bardzo dobrze że to zrobiłem, bo 2 razy mnie kłopoty tam spotkały. Ale o tym to wcześniej już gadaliśmy, na lugu tam jeszcze z tym. Później pojedziemy do Somalii. No to Somalia była na pewno jednym z kierunków, które bardzo chciałem zobaczyć. No ze względu na to, że każdy wie, co to jest Somalia, każdy słyszał o piratach z Somalii no i tak dalej. No kraj, który naprawdę boryka się od wielu lat z wielkim kryzysem i humanitarnym, no i wojna wcześniej, i wojna domowa, no dużo się tam działo. Na miejscu, jak chcesz polecieć, no to wszystko totalnie, wiesz, wszędzie blokady, wojsko, wszędzie z bronią. Musiałem mieć wynajętą ochronę i kogoś lokalnego, bo nie można tam polecieć na własną rękę. Musisz mieć załatwioną wizę, ochronę, zaproszenie. No nikt cię do Somalii nie wpuści bez tego. Czyli nawet nie wiedziesz, to nie to, nie ma że... szans, nie ma szans. Wiesz, mi się śmiać, jak ktoś mi opowiada, a poleciał z ochroną. No to leć sam, no nie wlecisz do Somalii sam, no nie da rady. Chyba że jesteś, wiesz, z jakiejś pomocy humanitarnej albo coś, ale pomoc humanitarna też tam ma ochronę. Wszyscy w Somalii obcokrajowcy muszą mieć ochronę. No i wiesz, no przyjeżdża na lotnisko, odbiera cię przewodnik, samochód kuloodporny, cały czas 2 chłopaczków z pistoletami ze mną było. W trzeci dzień w ogóle jak pojechaliśmy do Starego Miasta, no to już gościu z karabinem ze mną cały czas łaził krok w krok. No Somalia była mocnym kierunkiem, naprawdę mocnym. Ale czuje się to niebezpieczeństwo, czy przez to tylko, że masz tych ochroniarzy? A, jeszcze jedno, to ja muszę, wiesz co, bo po historii tych skarpet. Bo wiem, jak one wyglądają, ja wiem, jak to wygląda. Wczoraj byłem na 60 teścia. Nie, a żaden artykuł KK, tylko miał 60 lat. I wyjeżdżając, zapomniałem sobie z domu skarpet. Chodziłem 2 dni w jednych i mówię, Jurek, daj mi coś na podróż. I on mi dał takie. Ja mówię, co ty mi dajesz za skarpetę? On mówi, masz i jeszcze wystąp w nich w podcaście. Pozdrawiam cię, Jurek. Wstyd ci teraz będzie na całą Polskę, że mi dajesz takie skarpetki. Teściowa mówi, co mu robocze dajesz? A on mówi, niech wystąpi w podcaście, proszę. I ma. Wracając, wiesz co, czy ten fakt, że z tobą chodzi ochrona, bo na pewno wtedy też ci daje, że jest niebezpiecznie samo przez to, że musisz mieć tą ochronę, ale ty, gdyby nie ta ochrona, gdyby nie to wszystko, to czuć tam, że może się coś stać? Wiesz jak to wygląda? Ty masz tą ochronę, ale co z tego, jak to jest może z 10 metrów do ciebie strzelić, albo z 15? To ta ochrona to jest taki jakby straszak i to jest chyba coś, co po prostu tobie w głowie ma pomóc, że jednak masz ochronę, możesz się czuć bezpiecznie, ale to jest, Znaczy to zabić nie się jest mogą, prawda. ale wiesz co, tam chyba najbardziej bezpieczne by było to, że cię porwali, a tu już Porwanie, ochrona tak. troszeczkę by pomogła. Tak. Wiesz co, w Somalii na pewno dochodziło do wielu porwań, tam właśnie ci piraci porywali dla okupów. I tak samo jak byłem w Jemenie. W Jemenie też musiałem mieć cały czas ochronę ze względu na to, na te porwania turystów, bo dochodziło do wielu porwań.
Mimo tego, że gdzieś tam czytałem, że nawet jak oni byli porwani, to i tak byli dobrze traktowani, że oni nie byli torturowani i tak dalej, no bo oni cię porywali po prostu po to, żeby cię kasa. podtrzymać i kasę wziąć. No tylko po to, tam wiesz, no nikt ci nie chciał tam krzywdy jakiejś zrobić niesamowitej, bo ty jesteś zwykłym turystą. Ale w Jemenie było jeszcze trochę inaczej ze względu na to, że ten ochroniarz, tak naprawdę to był jakiś lokalny policjant, cały czas z kałaszem i on wszędzie już za mną był. On, wiesz, jak tylko wchodziliśmy do hotelu, siedział w hotelu, czekał, wychodziliśmy do samochodu, on do samochodu ze mną, ja wychodziłem z samochodu coś nagrać, on od razu ze mną, ja szedłem do kibla w restauracji, on szedł pod kibel i stał pod kiblem z karabinem i się rozglądał, wiesz. Tam w Jemenie, tak? Nie w Jemenie. Tam było dużo bardziej czuć tą napiętą sytuację jednak i że oni dużo bardziej mi pilnowali. Bo w Somalii, to wiesz, ja miałem 2 chłopaczków po 19, no nie, oni mogli mieć 19 lat, chuderlaki takie, pistolet za tym, to my się z nimi śmialiśmy, żeby się zablokował, bo sobie strzeli jaja w ogóle. Wiesz, to było śmieszne. No, w trzeci dzień już się zrobiło bardziej poważnie, jak już przed nami jechał samochód normalnie policyjny i z tyłu na pace siedziała ta policja z karabinami, to też było trochę bardziej poważnie to wygląda. Ale w Jemenie to było naprawdę bardzo, bardzo tak, wiesz, oni chcieli wszystko zrobić, żebym ja się czuł na pewno bezpiecznie. Ale myślisz, że przez to, że tam jest bardziej niebezpiecznie, czy po prostu oni mają tak, że tak się mocniej pilnowali? Wiesz, w Jemenie jest cały czas wojna. Tam są rejony, na które w ogóle nie można wjechać. Ja byłem akurat w takich rejonach, gdzie mogłem, gdzie tam to Huti nie walczy i tak dalej, ale przejeżdżaliśmy bo ja przejechałem tak naprawdę, no kawał kraju przejechaliśmy i co region, ta moja ochrona się musiała zmieniać. Bo tam w jednym regionie była ta policja, w tym ta, a był też region taki, gdzie dochodziło chyba do więcej takich incydentów, no, złych rzeczy, porwań i tak dalej. I tam na przykład przez pewien odcinek mieliśmy tak, że jechało 4 policjantów w samochodzie przed nami z karabinami, 5 jeszcze z nami i lecieliśmy po prostu, ile fabryka dała, żeby jak najszybciej przejechać tą trasę. Widziałem też inne samochody, które nas mijały, no to za nimi na przykład jechał też taki radiowóz, gdzie CKM na dachu był normalnie i tak zapieprzali też, także wiesz, no tam już można było to odczuć. A my wiesz, całą trasę żuliśmy sobie kat i ten mój przewodnik też leciał. To też było tam śmieszne. Gdzie nie jechaliśmy dłuższa trasa, tam ogólnie większość narodu jest uzależniona od katu. Wiesz. Jemen chyba najbardziej na świecie. Ja miałem do czynienia z katem w Kenii akurat. No, akurat tam też, tam no. mieli. Gdzieś tam też żeśmy kupili, pożuli i kupiłem sobie gdzieś tam jakieś trunki z tym katem w środku. Chyba mam do tej pory, ale cicho, bo nie wolno. To znaczy nie mam, bo właśnie wczoraj wylałem. Ale właśnie jak czytałem o tym kacie, co to jest, to było, że to właśnie głównie Jemen Tak, i diaspora jemeńska. Czyli tam, gdzie Jemen jest, wiesz, gdzieś tam na imigracji, to oni Tak. właśnie ten kat strasznie to jest bardzo karalne. To jest, ja gdzieś tam czytałem właśnie o tym kacie, że gdzieś przybył jakiś statek do Holandii, to dostawali po paręnaście lat w Holandii, gdzie tak raczej To inne jest- rzeczy traktują. Ten kat jest mocno traktowany tak. To jest traktowane normalnie jak narkotyk, Tak, wiesz. A mimo tego w muzułmańskim kraju, gdzie wszystko jest haram, nic nie wolno, wiesz, to jeszcze ci powiem taką anegdotę. Ja na przykład w Jemenie nie widziałem ani jednej kobiecej twarzy. Tam kobiety chodzą całkowicie zamaskowane, tylko oczy widać i tam to jest bardzo restrykcyjnie. I w ogóle tam, wiesz, zero alkoholu, no papierosy palą, ale no i wszyscy żyją kat. Tam większość narodu jest uzależniona od katu. Jak on Gdzie, działa? Gdzie nie no Bo mnie to nawet nie czepało. wiesz co, Może no, źle to właśnie czułem. dla mnie to też było śmieszne, wiesz, no. My jesteśmy trochę innym rodzajem ludzi. I żeby Trochę coś, receptory inny. żeby coś mocniej kopo, to musi być naprawdę mocne. Ale jak to tak cały dzień pożyłem, no to na przykład mi się nie chciało w ogóle spać. Wiesz, oni tam kawy nie mieli. I ja na przykład, oni mi od rana, wiesz, ja tylko wsiadam do auta, gdzie jedziemy, oni od razu, cyk, torba katu kupiona i se żujemy. I jedziemy sobie, takie bomby w policzkach i sobie jedziemy. No to wiesz, no to troszkę mnie tam... Troszkę To mi tyle, pobudzało, że nie? senności nie No masz, nie ale chciało mi się fazy spać. nie ma. Tak, nie, no to wie, to musiałoby być naprawdę. A najlepsze jest dla mnie jeszcze tak, oni mi mówią, kurde, wiesz, nie żuj tego za późno, bo nie będziesz spał całą noc. Ja mówię, chłopie, ja nie wiem, co ty byś musiał dać, żebym ja nie spał całą noc. Ale wiesz, jak oni żadnych innych środków nigdy nie, tej kawy nie piją, to ten kat, wiesz, te receptory są na tyle No. czyste, że ten kat No ich tak, trzepie, tak? i czepie i to mocno, bo wiesz, ja to widziałem w ogóle po ich zachowaniu. Oni, wiesz, takie gały, tacy porobieni, jeszcze tak już wieczorem byliśmy, to już wiesz, zaczynało ich wykręcać trochę, a jeszcze najlepsze było to, w ostatni dzień mieliśmy do zrobienia, nie wiem, z 500 km, no daleka trasa i wiesz, przez te wszystkie regiony niebezpieczne i tak dalej. W ogóle w jednym regionie policja jedzie z nami, dwóch policjantów z karabinami i mieli normalnie takie bomby tu zrobione, że ja takiej bomby to nie widziałem. Ja nie wiem, gdzie im się to Chomik. zmieściło po prostu, nie? Takie chomiki, ale tak po prostu, jak wiesz, jakby... Bo to tak się dokładasz, zrobiło. żujesz i tak dokładasz. Cały czas i się dokładasz tak zbiera, i trzymasz zbiera. sobie tutaj, żeby ci te ślinianki, te receptory, one to sobie wchłaniają powoli.
To zęby psuje, nie? Strasznie, oni wszyscy czarne zęby mieli, wiesz, okropne to jest po prostu. U ciebie nie widać, żebyś żółł kat. Sztuczne, tureckie. Nie, ogólnie powiem ci tak, fajne doświadczenie, ja to na przykład pierwszy raz w Somalilandzie wziąłem. Jak byłem w Somalii to oni tam jeszcze trochę, ale w Somalilandzie też bardzo dużo tego robili. I tam było fajne takie doświadczenie, że tam też, wiesz, miałem policjanta w samochodzie i z policjantem i on idzie i on mi kupuje kat i seżujemy razem ten kat, wiesz, to jest śmieszne właśnie. W wielu takich krajach oni mówią, nie, to jest haram, tego nie możesz, alkoholu nie możesz, ale jak już coś rośnie naturalnie, to okej. No, ja mówię, no ale naturalne to wiele rzeczy rośnie i jakoś już jest Marihuana haram. też rośnie naturalnie. No tak, no a co, liście kokainy też. już koka chyba, jak No to tak. Ale chmiel, no to piwko też nie można pić, bo to z chmielu. No to takie, wiesz, to, No. takie Winogron jest naturalny, winko. o tak, takie trochę zakłamane, no ale dobra, mają to mają. Fajnie było to spróbować na pewno. Somaliland dziwny twór, nie? Niby Somalia, jednak nie. Mało Tak. kto uznaje, oni sami siebie uznają i uważają, że to jest najważniejsze. No tak. Bardzo się różni Somaliland od Somalii? Tak, bardzo. Somaliland Po jest prostu już przepaść. dużo przepaść. luźniejszy. W Somalii, wiesz, ja byłem tylko w stolicy, byłem w Mogadiszu, bo poza stolicą nie można nigdzie wyjechać. Tam już wszędzie są tereny, że jest naprawdę, no może być ciężko, chociaż w samym Mogadiszu też, ale ja tam się czułem okej. Ludzie byli dla mnie bardzo mili. Fajne. Parę razy mnie tam upominali, żeby nie nagrywać i tak dalej. No byli źle nastawieni na kamery i na media w ogóle, wiesz, że media je źle kreują. Ale ogólnie jak przelecisz do Somalilandu już, no to dwa inne światy, wiesz. I Somalia cały czas mówi, że Somaliland to jest ich teren i tak dalej. Ale tam mają osobny rząd, osobną flagę, osobną walutę. Tam wszystko jest tak jakby osobno. Także dla mnie, jako wiesz, podróżnika, Somaliland to nie jest Somalia. To jest po prostu kraj, który nie jest uznawany na arenie międzynarodowej przez ONZ, ale jest osobnym krajem. No i jak ktoś mi mówi, że jedzie do Somalilandu i był w Somalii, ja mówię, nie byłeś w Somalii, bo Somalia, Somaliland są dwa inne światy, totalnie, wiesz. Zupełnie. A powiedz, no w Jemenie to ja też prawie byłem, nie? A Bo prawie jeszcze tak. po drodze, Prawie byłem. po drodze w tych twoich podróżach od najgorszego spotkania była Sokotra. Jak na Sokotrze? A powiem ci kolorowo. Dubajska Sokotra. Jezu, jedno z No najlepszych szkoda, wycieczek. że się nie uda, ale na koniec końców w Dubaju nie było źle. No nie, było bardzo fajnie. A Było wesoło. będziesz próbował jeszcze Sokotrę? Tak, na pewno, ale wiesz co, Kurde, to jest takie fajne, czy mnie takie tam inne miejsce. strasznie ciągnie, bo ja też. naprawdę chcę zobaczyć. No, my mieliśmy strasznego pecha, bo akurat te dwa samoloty, które nie poleciały w całym roku, to tylko były nasze dwa samoloty. To był pech, totalny pech, ale na pewno będę chciał tam powiedzieć. Może w przyszłym roku, jak się uda, a jak nie, to jeszcze już myślałem nad innym planem, że z Omanu można tam jakimś statkiem dopłynąć podobno na Sokotrę. I to też jest taki plan, że może się to Bezpiecznie, uda. nie? Zawsze no. ten statek bardziej się Tak, dotyla niż, no niż on to. tam płynie długo, wiadomo, ale to też by było coś Ja też ciekawego. bym sobie zaliczył na mapie świata kolejny kraj, chociaż Sokotra to nie jest taki Jemen i zupełnie co innego, ale formalnie mógłbym. Formalnie jest. Formalnie bym sobie odhaczył. Zobaczymy jeszcze jak długo, bo już tam Emiraty Arabskie z tą robią drogą. wszystko, żeby to jednak było ich. Ale jeszcze formalnie jest to Jemen. jeszcze- No ale jeszcze to też formalnie. moim zdaniem, jak ktoś mówi, że był na Sokotrze i mówi, a byłem w Jemenie, Nie, no tak. to fajnie, no to dobra. Ja bym sobie zaliczył. Teraz wiesz co? Południowy Sudan później był. Tam było mocno. A no, Sudan Południowy to najmłodszy kraj na świecie. Od 2011 w ogóle jest na mapie świata. I tak samo, wiesz, no Sudan Południowy, a Sudan to też... Oni bardzo się chcieli oddzielić. W Sudanie cały czas masz wojnę domową też. No tam teraz kompletnie nie możesz do Sudanu wjechać, no bo jest tak źle. Bo już tam patrzyłem jak wjechać od razu, ale się nie da. I no Sudan Południowy to był taki kraj, że jak oglądasz to takie, nie wiem, National Geographic i pokazują ci jakiś koniec świata, wiesz, jakąś wioskę, gdzie ludzie żyją z krowami w namiotach i po prostu nie wiedzą nic o świecie, nie mają internetu, tam na całą wieś jeden telefon taki, wiesz, Nokia stara, no to ja byłem w takim miejscu właśnie. To byli ludzie, którzy nie mają pieniędzy, ich majątkiem są krowy, oni nie wiedzą ile mają lat w Epickie ogóle. zdjęcia, epickie widoki stamtąd. No szok to jak po ktoś prostu. nie widział z was, to w ogóle twoje ostatnie odcinki, jakby te swoje ostatnie pół roku jest bardzo mocne, ale ten Sudan Południowy to takie bardzo, kurwa Gonciarz kiedyś robił, takie ładne kadry, takie zachody ale- słońca, te krówki tak się patrzą w ten obiektyw. Ale wiesz co było Ładnie to zrobiłeś. niesamowite? Te zdjęcia z tego Sudanu Południowego robiłem sobie normalnie telefonem, one wyglądają jak zrobione jakąś lustrzanką. I one jakby jakiś Jeszcze sztuczny filtrów dym nałożony. był, te, Tak, wiesz, to nic, zero filtra, nic, po prostu to wszystko samo się zrobiło tam. Te dzieciaki, które tam biegają i tak dalej, no to było niesamowite. To było taka wieś, że oni wiedzą dokładnie ile mają krów, ale nie wiedzą ilu ich jest w wiosce na przykład. Oni nie wiedzą ile mają lat. Kobiety w ogóle 80% w wiosce osób nie potrafi czytać i pisać, nie mają, wiesz, zero edukacji. Faceci to też połowa tylko potrafi czytać i pisać.
To był taki naprawdę koniec świata, taki niezniszczony jeszcze, wiesz, całą cywilizacją i tak dalej. Oni na przykład jak coś potrzebują z miasta, to idą do Dżuby, czyli do stolicy, mają na przykład, nie wiem, 10 km czy ileś i oni idą, biorą co mają wziąć na ileś tam dni do przodu i wracają. Ale na przykład oni mi powiedzieli też, że oni się żywią mlekiem tych krów. Fuj, zaraz ci coś opowiem. Wiem, ale właśnie opowiedz. Wiem, ale opowiedz. Fuj, Co piją? Przypomniałem się. Nie, oni tego nie piją. Oni sobie włosy farbują. Okej. No ale opowiedz. No, dobra, dokończę. Wiesz, oni tam, to co tam im po prostu sobie wyhodują, to jedzą i tak dalej. Ja się pytałem, ale macie tyle tych krów, wy zjadacie też te krowy? No oni mówią, z tego co mi odpowiedzieli, że nie, bo to jest ich majątek. Oni nie mają kont w banku, oni nie mają pieniędzy, tylko oni mają krowy. Tam jeśli ktoś chce wyjść, tam się chce ożenić facet, chce znaleźć żonę z innego plemienia, on musi zapłacić 100 krów. I im więcej tych krów jest, tym więcej tych chłopaków może sobie znaleźć żonę i wiesz, założyć swoją taką wioskę i tak dalej. I cały majątek to są to właśnie te krowy. I to wszystko co się tam toczy, całe życie to jest wszystko tylko wokół tych krów. I teraz najważniejsze. Ja jak tam pojechałem, ja byłem przekonany, że tam nie ma wody. Tam jest susza, wiesz, to jest Sudan Południowy, to sobie wyobrażasz, że po prostu pustynia, oni tam żyją, tylko wiesz, nie ma wody, roślinności i tak dalej. Największy błąd popełniłem, jaki mogłem. Oni zawsze mają wioskę, swoje obozowisko zawsze rozkładają obok rzeki. To są nomadzi. Oni co parę miesięcy zmieniają teren. Także oni muszą mieć wszędzie zielono, muszą mieć wodę dla tych krów, krowy muszą mieć co jeść. Wszystko tak. No i ale sobie tak myślę. Widziałem filmy na internecie, jak oni robią coś okropnego i po prostu podstawiają sobie głowę i się myją moczem tych krów. I sobie Ja myślę, myślę, jak gębę tak wsadzę. ale to czekaj, Dupę. to czekaj, to zaraz do tego dojdę. I tak sobie myślałem, pewnie z braku wody, no po prostu wiesz, no każdy się chce umyć po prostu, wiesz, no jednak to leci woda, no to się umyje chłop. Kran. No ale tak rano, dokładnie, no sobie podnoszą i leci. Ale nie, to nie o to chodzi. Dotarłem tam i zapytałem miejscowego, o co w tym chodzi, żeby mi powiedział. On mówi, prosta rzecz. Taki chłopak podchodzi do krowy, podnosi ogon do góry i w środek, nie wiem mówił czego, ale wsadza sobie w jej tom i dmucha. I on dmucha, żeby sprowokować to, żeby jej się zachciało sikać. I on to wywołuje po prostu. I dla nich to nie jest nic strasznego, nie? Dla nas to jest oczywiście, wiesz, zoofilia, straszna rzecz w ogóle, jak tak można, ale tam to jest nic strasznego. On podnosi, wsadza, dmucha i ona zaczyna sikać i on sobie myje tym głowę. A dlaczego? Mocz ma amoniak. Amoniak zmienia kolor włosów. Oni wszyscy w wiosce mają czarne włosy. To dla niego to, że on sobie zmieni te włosy na rudo albo na blond, Taki Justin Bieber z Sudanu tak, Południowego. to jest coś niesamowitego. I ja widziałem też, jak oni normalnie ten mocz na przykład brali do takich garnków albo czego, no jakichś czajników i sobie po prostu z rana cyk, cyk, cyk i główkę. I codziennie rano robią to samo, żeby ten kolor włosów się zmienił i faktycznie mieli rudę. Okropne, bardzo okropne, no, ale nie nam w to ingerować, ich sprawa, no. Nie no, pięknie, L'Oreal. No tak, L'Oreal. ale to naprawdę, to było miejsce takie, to była podróż wyjątkowa dla mnie, bo w takim miejscu nigdy nie byłem wcześniej na świecie. Mimo tego, że to było bardzo drogie. W ogóle jeszcze powiem o cenach, bo ostatnie podróże były bardzo drogimi podróżami. Jak ktoś myśli, że jedzie do takiego miejsca i to nic nie kosztuje, to się bardzo myli. To dużo kosztuje. Bo ja, żeby spędzić 3 dni w Sudanie Południowym, spać w wiosce, gdzie spałem w namiocie, jadłem tylko owoce, bo jedzenie było okropne, zapłaciłem $1200 plus bilet, żeby tam dolecieć. Somalia. Każdemu się wydaje. Kraj w Afryce, nic tam nie ma, wojna pewnie tanio, bo Afryka. Afryka jest bardzo drogim kontynentem. Somalia, Somaliland i Djibouti miałem taką trasę ustawioną, 3 kraje, 10 dni, z biletami 30 000 złotych zapłaciłem. Jemen. Żeby do Jemenu pojechać na tydzień, normalna cena za sam pobyt tygodniowy w Jemenie to jest $3000 plus bilet, żeby dolecieć. Do Jemenu samoloty latają tylko z Egiptu. Czyli musisz dolecieć sobie do Kairu. No chyba, że na Sokotrę. No chyba, że do Skotland. nie latają. Tam też. Aha, to tak. wtedy nie Ale lata. później z Sokotry można tam przelecieć sobie. To też, żeby dolecieć najpierw musisz do Egiptu i stamtąd jedynie możesz polecieć właśnie. Czyli masz, przypuśćmy 3000, ja zapłaciłem akurat taniej, bo ja tam się troszkę z nimi dogadałem, że ja będę filmy nagrywał, że zrobię im dodatkową reklamę, że mieli, to ja zapłaciłem 1500. Ale ogólnie te wyjazdy są bardzo, bardzo drogie i wiele osób sobie nie wyobraża tego, ale dużo taniej jest sobie pojechać na miesiąc do Tajlandii, poleżeć sobie na plaży i się fajnie pobawić, niż pojechać na 5 dni na przykład do Jemenu albo do Somalii.
Zgadza się. Ja uważam, że te koszty generuje też to, że to jest niedostępność tych krajów. Tych turystów jest mało, oni nie robią masówki, bo wiesz, gdzie indziej to dobra, przyleci 1000 turystów, na każdym po $10 i masz, a tu jeden turysta na miesiąc, to go trzeba, po pierwsze musisz na nim zarobić, a po drugie nie ma infrastruktury, tak? Oni muszą właśnie, plus ta ochrona generuje koszty i to wszystko. To nie ma takich rejsowych wycieczek, że ci wiesz, wakacje.pl stoi na lotnisku i cię przewiezie, tylko już musi być wszystko pod ciebie uszyte. Wiesz, w samej Somalii oni mi powiedzieli, każdy dzień ochrony dla mnie to jest $400. I mimo tego, że jak ja na przykład w ostatni dzień wylatywałem o 9 rano, ja musiałem tylko wstać i przejechać na lotnisko, gdzie na lotnisko miałem 2 km, 400 musiałem zapłacić. A najlepsze jest to, że nawet ochrona z nami nie pojechała. A ja musiałem zapłacić, wiesz. To było takie trochę oszustwo, można powiedzieć, no bo było, wiesz. Tak samo Jemen. No każdy dzień za tego policjanta, który siedział ze mną albo gdzieś jał i w Jemenie każdy musiał dostać w łapę. Każdy. Gdzie my nie pojechaliśmy, każdy checkpoint, wszędzie ochrona, każdy dostawał w łapę. W Somalii było to samo. Tam co kawałek masz checkpointy. I każdy musiał dostać w łapę. A wiesz co było najlepsze? W Somalii to działa jak taki nasz blik. Tam nie używają prawie waluty, no bo, no widziałeś, no tam $40, telefonu to na taka ścianie. kupa pieniędzy. I nikt tam nie nosi tego. Mają dolary, ale wszyscy tam używają tylko tych kodów. Numery właśnie telefonu masz na tym z kodem i wpisujesz tylko cyk, dolar wysłany, $2 wysłane. I Płacisz, każdy tak. checkpoint zatrzymujemy się, stoi wojsko albo ten i tylko pytał kod, wysłane, dobra, jedziecie dalej. Wszyscy dostają w łapę po Łapówka prostu. przez telefon. Czyli Tak, normalnie. Normalnie legalna łapuwa i jedziesz dalej, nikt nie pyta. Później miałeś te 3 stany, czyli Turkmenistan, Uzbekistan i Kazachstan. Wrota piekieł, co ja bardzo chcę zobaczyć. Wiesz co, z Kingą pracuje akurat kolega, który jest z Turkmenistanu i bardzo był zdziwiony, że tam wjeżdżasz i wyjeżdżasz. Znaczy on powiedział, że jak wyjechał kiedyś, to jakby już wjechał, żeby go nie puścili. Tak, no ja też to słyszałem. Że wiesz, że on chciałby odwiedzić rodziców, ale nigdy tego nie zrobi, że podobno bardzo zamknięty, mało wiemy o tym kraju, ale bardzo zamknięty kraj, bardzo jeszcze taki właśnie, że tam cenzura i tak dalej, że znaczy w ogóle ja kiedyś czytałem, to Turkmenistan stąd nazwał ten Turkmenbasza, wszędzie ma pomniki, ten Turkmenbasza, ojciec Troszkę narodu. się to zmieniło już podobno. Teraz już jest trzeci przywódca. Tak, to Turkmenbasza jest był syn. pierwszy, Tak. później był syn i teraz już kolejny jest, także to już się troszkę zmieniło. Ale ogólnie, no, ja ci powiem tak, wjechać tam nie jest łatwo, da się, ale ja na przykład jak wysłałem do gościa, którego znalazłem, jest taka fajna, taki fanpage podróżników z tego świata na Facebooku, nazywa się Every Passport Stamp. I tam wszyscy podróżnicy ze świata wstawiają różne posty, dają swoje kontakty do ludzi, których gdzieś w różnych krajach odwiedzili, że można się kontaktować. I ja tam znalazłem kontakt do takiego Murada, miejscowego. Który... Murana? Murada. Nie, żartuję. Jaca. Do Jacy. Nie, do Murada. I on, ja się z nim skontaktowałem, on mówi, że spoko, że załatwienie wizy to może być od 4 do 6 tygodni i tak dalej, i tak dalej. Ja mu powiedziałem, dobra, słuchaj, ja wiem jak u was wygląda w kraju, ja jestem youtuberem, ja chcę przyjechać, nagrać materiał i tak dalej. On mówi tak, kurde, dobra, wyślij mi swój kanał. Wysłałem mu, on mówi tak, oj, będzie bardzo ciężko. My w Turkmenistanie nie lubimy popularnych ludzi i nie lubimy jak ktokolwiek cokolwiek mówi o kraju. Mówi tak, zrobimy tak, że ja postaram się załatwić ci wizę, tylko jeżeli na twoich social mediach nie ma twojego imienia i nazwiska normalnego. Ja mówię, wiesz, ja mam podróże wojownika, moje imię i nazwisko jest inne, wpisuj po imię i nazwisku, będzie dobrze. Może nie znajdą, chociaż no, znaleźliby, ale może nie szukali. Tylko od razu powiedział tak, zakaz mówienia o władzy, zakaz w ogóle jakichś totalnie politycznych rzeczy i zakaz mówienia złych rzeczy na Turkmenistan, bo po pierwsze, on będzie miał kłopoty, przyjdzie po niego policja, go zamkną do więzienia, o ile nie zrobią mu czegoś gorszego, to wiesz, no, żeby on nie chciałby, żeby było źle mówione o jego kraju. Przyjechałem na miejsce, no wiesz, załatwił mi tą wizę, czekałem chyba 3 tygodnie, w miarę szybko to załatwił. Przyjechałem tam i wiesz, to co ja czytałem wcześniej o tym kraju, o tym co się tam dzieje i tak dalej, to wiesz, no ludzie porównywali to, że to jest Korea Północna, ale tej części Azji Środkowej, wiesz, że po prostu wszystko jest głos narodu i wiesz, to on uważa się za Boga w ogóle. Ja tam w ogóle takie rzeczy o nim czytałem, że szok, nie? Ale wszystko, co było, to było od niego. On jest najważniejszą osobą. Tak, Turkmenbasza, tak. Wiesz, on się chciał porównywać, że on jest tak samo ważny, jak wiesz, jakiś Jezus czy Mohamed. Wiesz, no taki no, totalnie Te pomniki gościu. ogromne, to tak. Masakra w głowie, no. I
to, co on mi mówił, to wszystko mi mówi na odwrót, nie. On to, co mi przedstawił, jego wersję, to tam po prostu jest cudownie. To jest niesamowity kraj do życia, wiesz, no ludzie marzą, żeby tam mieszkać po prostu. Jak wyjadą, to nawet nie chcą wracać, jest tak fajnie. Mam jeden przykład. Nie, że nie chcą wracać, tylko nie wracają, bo tak im się podoba. Tak. I no to było niesamowite. Wiesz, no ja w tym vlogu, który nakręciłem z tego kraju, pokazałem wszystko fajnie i tak dalej, ale nie mogłem tego powiedzieć dokładnie, co tam jest, żeby chłopu problemów nie narobić, ale... A jaka jest prawda? Trochę pomiędzy tym, co się czyta, a pomiędzy tym, co on mówi? No, wiesz, no, ja nie wiem, jak są Szału nie ma. polityczne i tak dalej rzeczy. Ogólnie, Ale jak ludzie żyją? Poziom życia. no kurde, takie lata, wiesz, taka komuna u nas, Okej. no. Taka komuna, to wiesz, wiele lat do tyłu, wchodzisz do sklepu, a tam, wiesz, no ci babka ugotuje od razu jajka, leżą ugotowane jajka na stole, kawy ci zaleje fusiatą, leci w telewizji, disco polo. No to takie inne czasy jeszcze. wiem. Ale ogólnie, przechodząc do meritum tego wszystkiego, Wrota Piekieł, coś niesamowitego. No Chciałbym to tak zobaczyć. niesamowita rzecz. Nie wygląda to tak może jak na niektórych zdjęciach, że jakby się tam wszystko paliło, bo tam są wielka dziura w ziemi i co kawałeczek tam się To pali. jest jakieś coś. urwisko, gdzie jest płytko gaz i on się ulatnia. Tak, Został podpalony i cały czas się pali, Oni żeby tam się ogólnie wypalać. robili odwierty i nagle to się zapadło. Się zapadło i wiesz, zaczął się ulatniać gaz. I oni sobie pomyśleli, że oni podpalą to i w parę dni to się wypali. No a pali się już, wiesz, od chyba 53 lat, czy ileś, no cały czas się to jara i się nie chce skończyć to palić. Także to też całkiem niezłe. Ale mają to zasypywać podobno, gdzie, wiesz, no uważam, że to jest największa atrakcja turystyczna, ale zresztą zasypanie tego nie spowoduje tego, że ten gaz się nie będzie dalej ulatniał, bo on gdzieś znajdzie to ujście, Będzie, wiesz, no będzie, to oczywiście. jest też taki... Jeszcze wybuchnie. A dużo bardziej bezpieczne jest to, że to się wypala, niż to po prostu się ulatnia, wiesz, dużo Dokładnie lepsze tak. dla środowiska. Oni w ogóle mają bardzo duże złoże gazu, dlatego... Oni mają chyba czwarte największe Tak. na świecie. Swojego czasu byli bogaci, no ale polityka Turkmenbaszy, jak każdego dyktatora, powoduje, że wiesz, że Wenezuela ma duże złoża paliwa, a nie ma za co jeść, bo przyszedł mądry Niestety, polityk. w większości tych krajów tak to wygląda. W Jemenie też oni przecież bardzo dużo ropy wydobywają i tak dalej, a jest bida taka, że po prostu szok. A te dwa pozostałe kraje, Turkmenistan i Uzbekistan, to już normalniej? Tadżykistan. Tadżykistan. Tadżykistan, Uzbekistan i Kazachstan. Byłem jeszcze tych. tak. Tak, nie, to tam już spoko, naprawdę spoko. Dla mnie Uzbekistan jest cudownym krajem. Jest bardzo, bardzo pięknym krajem, fajnie ludzie. Kazachstan też tak samo było fajnie. W Tadżykistanie nie byłem, bo w Tadżykistanie troszkę mi się zmienił plan przez to, że musiałem wcześniej wracać, także zobaczyłem tylko stolicę, ale stolica była bardzo nowoczesna. Byłem zaskoczony, bo byłem przekonany, że Tadżykistan to też będzie, wiesz, 30 lat w tył, trochę komuna i tak dalej, a nie, a jednak było bardzo nowocześnie, było fajnie. No i przechodzimy tutaj, wiesz co, zanim powiemy bo jeszcze jedna wielka rzecz, czyli program startuje twój w telewizji, ale zanim o tym No, powiemy, z tym też jeszcze, to chciałbym cię zapytać jedną rzecz. Oj, Wojtek teraz ruszył z takim projektem. Tak, wiem. I teraz ty jako podróżnik, ty jako gość, którego najbardziej z moich znajomych jest doświadczony w tym podróżowaniu, jesteś mocny, ile już krajów? 141 albo 2. Czyli 50, jak ich ci zostało Znaczy do nie, końca. czekaj, z ONZ, z Organizacji Narodów Zjednoczonych mam 121, czyli 72 jeszcze mi zostały, plus jeszcze mam 19 tych ONZ+, które są częściowo uznawane lub nieuznawane, bo ogólnie masz 235 na świecie, a jeszcze niektórzy twierdzą, że w ogóle 265, ale te 235 to jest takie bardziej realne. Okej, no i teraz, Wojtek wystartował z tym projektem. Po pierwsze, chcę to zrobić najszybciej na świecie. W ogóle ja jestem w szoku, jak on powiedział, tylko 400 osób na świecie zwiedziło wszystkie kraje. Tak. To jest po prostu promil. Chcę zrobić wszystkie, to jest raz, chcę zrobić jak najszybciej i chcę dawać codziennie daily. I teraz ja mu mega kibicuję, bardzo go lubię, mu mega kibicuję, ale nawet dzisiaj w twojej wypowiedzi się przewinęło, do Sudanu nie da się wjechać. Jak on chce zrobić wszystkie kraje, jeszcze już abstrahując, że w krótkim czasie, jak do niektórych krajów naprawdę nie da się wjechać. No, ja mu kibicuję, bo ja naprawdę kibicuję wszystkim podróżnikom. Ja bym chciał, żeby on to zrobił, bo fajnie jakby Polak zrobił to wszystkie. rekord. Chociaż ja jako podróżnik twierdzę, że zwiedzi na każdy kraj ma około 2,5 dnia. Coś takiego. No to jest taka podróż, że wiesz, wjeżdżam na lotnisko jeden dzień i mimo wylatuję. wszystko, jak to jest ciężko, wiesz, to będzie. jest tak, niektóre kraje eliminują inne, czyli musisz Tak. pierwszy, tak, Izrael, inne muzułmańskie. Są takie kraje, gdzie musisz ten pierwszy, a ten drugi, bo inaczej tak. się nie da. Wiesz, cała logistyka lotów, wiesz, lądowań, startów, wiz zdobywania, Wizy, czekanie paszporty. na wiz, paszportów. Ja w ciągu roku teraz paszport musiałem zmienić, a on chce, i to wiesz, a on chce On chce zmienić. 500 dni zrobić On we będzie wszystkich musiał krajach. z 5 razy paszport zmieniać, jak nie 6, to na pewno. Bo nie ma miejsca już na wizy. Tak, O to wiesz, chodzi. w niektórych Tak, krajach tak, ci tak. na całą tą wbijają, Wiem, a szczególnie w Afryce. Tam w Bliskim Wschodzie, tam wszędzie ci całą stronę zaklejają. Rosja, Stany też masz całą. Sprawa jest na przykład taka, że, znaczy mi się wydaje, że nad tym jego projektem będzie bardzo dużo ludzi musiało pracować. On sam by tego nie zrobił. To nie ma okej, nawet takiej ale możliwości. mimo wszystko. Mimo wszystko nie wiedzie do Korei Północnej i nie wiedzie do Sudanu
I jeszcze... Do Korei się nie da w ogóle? Są ludzie, którzy tam wjeżdżają. Nie, Czy teraz w tym nie momencie wiedziesz. już nie ma? Teraz nie wiedziesz. Odkąd się zaczęła pandemia, to od tego czasu nie da się wjechać. Korea jest całkowicie zamknięta na turystów. Nikt tam nie wjechał od tego czasu. Także jeśli w ciągu tych 2 lat mu się nie uda, że otworzą, a ja bym bardzo chciał, żeby się udało, żeby otworzyć, bo sam chcę pojechać. Także to wtedy może jego plan trochę polec. Tak samo do Sudanu. Nie wiem, co by musiał zrobić, chociaż wiem może, co by musiał zrobić. I może mu to podpowiem właśnie. To też może skorzysta z tego. Kiedyś pewna osoba mi powiedziała, że jeśli będę miał problem wjechać do jakiegoś kraju, w którym jest jakiś kryzys humanitarny, jest wojna domowa i tak dalej, żeby Pomoc humanitarna. tak, zarejestrować się w pomocy humanitarnej jakiejś, żeby dołączyć do nich i pojechać tam jako pomoc humanitarna. I wtedy mam szansę wjechać do tego kraju, bo wjeżdżam ze specjalną legitymacją. I wtedy jest dużo łatwiej. Także oj Wojtek, skorzystaj To z wiesz, rady. znowu jak komplikuje czasowo, nie? Bo z takim konwojem jak wjeżdżasz, to ty nie możesz sobie na przykład, oni nie widzą na jeden dzień, tylko na przykład Tak. kilka dni i cię już znowu zabiera. Ja jestem w szoku, wiesz, że on w ogóle planuje to zrobić, a tak jak dzisiaj powiedziałeś, są kraje, pewnie nawet nie wiemy, może oprócz tych 2 jest jeszcze jakiś, gdzie się naprawdę Na nie pewno da są. póki co Na wjechać. 100% są jeszcze takie kraje. Do Birmy się teraz da? Do Birmy da się już wjechać, już wpuszczają turystów, ale no robienie daily, to wykończy go. 544 daily. Ja wiem, jak ja robiłem daily. Ja nie wiem, czy on robił wcześniej przez długi okres daily. Jak na przykład miałem podróż, że robiłem 4 miesiące daily, ja byłem wykończony. Totalnie byłem wykończony, bo jeszcze on robi trochę inne daily niż ja, bo wiesz, ja sobie chodzę po mieście, opowiadam, On pokazuję. challenge jakieś robi, On jeszcze robi coś- challenge, on tak. pokazuje jakieś fajne rzeczy, fajne miejsca. Tak. Czyli on musi mieć... Nie, mi się wydaje, że w ogóle przy jego projekcie to będzie pewnie z 20 osób pracowało, bo tego się nie da zrobić samemu. No i on ma zaplecze finansowe, wiesz, jak ja widziałem, ile on chce na to wydać, to naprawdę mu bardzo w tym pomoże. Inaczej podróżuje podróżnik, który nie ma pieniędzy i sobie podróżuje stopem i tak dalej, wiesz. Ja podróżuję tanio, ale ja już mam większe zaplecze, żeby korzystać z tego, ale on musi mieć ogromne zaplecze, bo on nie da rady tego zrobić po kosztach. Ty podróżujesz dziwnie. Pająk to jest ten gość, gdzie jedziemy na cudowną wyspę rajską po prostu Kolipę. Jest po prostu, tam jest to jest raj na ziemi i to jest chłop, gdzie my wszyscy bierzemy sobie normalnie hotele z jakimś widokiem, 5 gwiazdek, w ogóle cudownie, a ten bierze namiot i rozkłada przed naszym domkiem. Oczywiście cała toaleta, wszystko odbywa się u nas w domku, ale ma zaliczone, że spał w namiocie na Kolipę i chuj. Piękne to No jest. trochę tak, A my no. pijani chodzimy i mu zrywamy te linki od namiotu, bo oni już spali, a myśmy szukali dyskoteki wtedy. Nie, no to- I później Pająk mówi, jakieś najebańce tam śpiewali koło namiotu. Nie, ale wiesz dlaczego? Ja zaczynałem podróżować jako biedny chłopak. Ja nie miałem pieniędzy na podróże. Ale to jest ciekawsze, Dla mnie ciekawsze. spanie w będziemy, to jest hostelu, w ciekawsze, namiocie, tak. to są dla mnie challenge. Ja to lubię po prostu. Ja lubię iść do hostelu, poznać ludzi. Ja po Tak. prostu to lubię, bo to jest dla mnie podróżowanie takie naprawdę fajne. Jak mam ochotę iść do hotelu 5-gwiazdkowego, oczywiście idę, Ale tu z bo tym mnie na to poznawaniem, stać. z poznawaniem ludzi masz świętą rację. My pamiętam, często tak było, ale pamiętam jedną rzecz i w Panamie tak zrobiliśmy, a zwłaszcza w Gwatemali. Wzięliśmy z Kingą, bo my właśnie uważam, że dużo przepłacamy. Bierzemy te drogie hotele, ale tam tak nie było co robić, że znaleźliśmy sobie hostel obok i przychodziliśmy tu tylko spać. Od rana do wieczora w tym tak. hostelu. Tam się paliło Ale ognisko, tak jest. ludzie, poznawaliśmy ludzi z całego świata, muzyka grała No. i chodziliśmy do siebie, wiesz, za kupę pieniędzy się przespać. Totalnie bez sensu, Ale tak ale jest. te hostele są ciekawsze. Popatrz, jak śpisz w hotelu, zamykasz się w swoim pokoju, nie widzisz nikogo. Schodzisz na śniadanie, to nikomu nawet nie zagadasz. Jesteś w hostelu, wszyscy ludzie siedzą w jakimś wspólnym pokoju Tak, lub na tak. wspólnym jakimś tarasie, gdziekolwiek. Wiesz, piją se razem, gadają, muzyczka leci, wiesz, ludzie się jednak jednoczą ze sobą. Każdy jest z innego krańca na świecie i każdy ma jakąś historię. Każdy ci opowie coś fajnego, wymieni się doświadczeniami i tak dalej. I to jest niesamowite po prostu. A w hotelu tego nie masz, wiesz. Ale po spaniu na przykład tydzień w hostelu, Tak. gdzie ci ktoś pierdzi w pokoju, chrapie, spać się nie da, śmierć, wiesz, śmierdzą buty komuś, bo wszystko się zdarza w tych hostelach. Są też bardzo czyściutkie, bo spałem w takie, że normalnie się czułem jak w hotelu 3-gwiazdkowym, a to był hostel. Ale przeważnie są te większe problemy. To później masz ochotę się położyć w wygodnym łóżku, w ciszy, spokoju, puścić sobie telewizor i nie patrzeć na nikogo. Oczywiście tak jest. Ale... Nie, no, tak, jest jakby mniej komfortowo, ale na pewno ciekawiej. Pamiętam pewno. jeszcze w Medellin zdecydowali się na hostel, tak pamiętam na twardzielu. Nie, już nie będziemy przepłacać. Idziemy w Kolumbii do hostelu. Poszliśmy na jedną noc. Pamiętam, to nasz pokój nie miał okna, nie miał klimatyzacji i nie działał wiatrak. Rano już mi się zwinęli, jeszcze jak pamiętam menadżer hotelu do nas, mówię, nie udamy pieniędzy. Nie chcemy żadnych pieniędzy. Gdzie tu jest jakiś hotel z klimatyzacją rano z walizkami. No tak to się czasami kończy, ale są jakieś przygody. Byłeś teraz na Białorusi.
Jak się tam wjeżdża, wyjeżdża? Bo to jest taki newralgiczny teraz temat w związku z tym, co się dzieje na granicy, z naszą z Białorusią wybudowanym murem i rzadko kto pewnie z Polaków w tamtą stronę się kieruje. Ja się tak dość dziwiłem. Jakie są formalności? Jak to przeszedłeś? Żeby pojechać na Białoruś w ogóle nie potrzebujesz wizy, bo Białoruś chce Ty praktycznie teraz prosto z Białorusi tu przyjechałeś. O tak. No, to przetrzebić. No. Białoruś chce poprawić stosunki z Polską i wycofali wizy Dlatego dla Polaków. wyrzuca imigrantów na ulicę z patykami. Okej, nie, bo dobry. No. Nie, wiesz co, ogólnie, żeby tam wjechać, my stwierdziliśmy, że jedziemy autobusem, bo dla autobusów jest osobna linia. Samochody stoją bardzo długo. Kolega ostatnio jechał 13 godzin w samochodzie, stał bardzo długo, ponieważ jest tylko jedno przejście otwarte między Terespolem a Brześciem. I my stwierdziliśmy, że bierzemy autobus. Na internecie pokazywało godzinka 30, jesteście w Brześciu. Mówiąc, dobra, super. Wsiadamy do autobusu, okazało się, że kierowca autobusu mnie ogląda, także powiedział nam parę fajnych rzeczy i mówi, no 10 godzin stania mamy. Mówimy, jak 10 godzin? On mówi, to jest jedyna granica otwarta, każdy autokar jest osobno sprawdzany, każda osoba musi przejść przez odprawę. Jeśli jesteście z Polski, jedziecie pierwszy raz, będziecie mieli przesłuchanie, wasze telefony będą sprawdzone całe, będziecie wypytywani, czy byliście na Ukrainie. Jeśli masz coś związane z bronią, mogą cię nie wpuścić. Jeśli masz zdjęcia z Ukrainy, nie wpuszczą cię. Ja mówię, Czyli ja bym już nie wjechał. no, ty tak, a ja byłem też na Ukrainie, ale ja od razu się przyznałem, wiesz, jak mnie wzięli na przesłanie i tak. Ale to byłeś w trakcie wojny teraz? Nie, przed. Aha. Ja Przed wiesz, byłem. ja jeszcze z pomocą jeździłem, z tymi No. wojskowymi, to No nie, na pewno by cię nie wpuścić, na 100%. To od razu by cię cofnęli. Tylko wiesz, mi jak kierowca powiedział, mówi, jak masz coś związane z bronią i wojną w telefonie, jak sprawdzą to cię cofną, bo był taki Polak ostatnio, dwóch było, że on ich zabierał z powrotem, ponieważ na granicy jeden był na Ukrainie w ostatnim czasie, a drugi miał coś z bronią tam związane i też go cofnęli. Ja mówię, ty, ja byłem ostatnio w Afganistanie, w Somalii, w Iraku, w tym, no, przecież ja mam pół telefonu, czołgów, wojny, karabinów, stoję sobie tak z karabinem w Afganistanie. Ja mówię, no to lipa, ale ja nie będę tego kasował, wiesz, no nie zależy mi tak. aż tak, żeby skasować wszystkie pamiątki, które mam. Ja mówię, dobra, próbuj. No i tak, wchodzimy po 8 godzinach, czekaj, byliśmy 8,5 godzin. Po 8 godzinach wchodzimy do środka, od razu wchodzi, zbiera nasze telefony. Idziemy na górę do takiego specjalnego pomieszczenia i przesłuchanie. Siedzi jeden, siedzi drugi. Od razu mu dajesz kod do telefonu i on sobie tak leci twoje social media, twoją galerię i wszystko sobie przegląda jakby nigdy nic. I tak, pierwsze pytanie, po co jedziesz? Ja mówię, turystą jestem, jadę sobie pozwiedzać. Nie byłem jeszcze na Białorusi, chcę być w każdym kraju na świecie, taki jest mój cel. W Europie nie byłem jeszcze w 4 krajach, tylko Białoruś jest jedną z nich, chcę pojechać. No dobra, gdzie pracujesz? Ja mówię, że na internecie. Byłeś na Ukrainie? Byłem. Kiedy? 5 lat temu. Dobra. Po co masz tyle tatuaży? No, bo lubię. I tak, wiesz, oni zadają ci takie pytania takim łamanym białoruskim, coś tam minimalnie po polsku, ale niektórych rzeczy się nie dało zrozumieć. I tam gadają, sprawdzili ten telefon i tak, palisz papierosy? Ja mówię, nie. I pewnie sobie myślę, że pewnie chcą, żebym kupił sztangę, żeby, wiesz, żeby przekupić ich po prostu. Ja mówię, że nie palę. Dobra, siedzą tak. To co robisz? Ja mówię, że jestem sportowcem, podróżnikiem. Dobra, przygląda telefon. Nie wiedziesz. Ja mówię, dlaczego? Bo nie wiedziesz, my nie wpuścimy cię na Białoruś. Ja mówię, ale dlaczego? Ja nic nie zrobiłem. No nie wiedziesz i tyle. Wołaj dziewczynę. Ja wiesz, wychodzę, mówię i ty, no nie wiedziemy, nie wpuszczą mnie. A on mówi, dlaczego? Wiesz, w ogóle nie wyżyłem się, że sobie żarty robię. A wy no powiedzieli, że mnie nie wpuszczą i koniec. Ona wchodzi, zupełnie inna rozmowa z nią, że ładna, że jej nie wpuszczą, a dlatego, że taka ładna jest i tak dalej. I w końcu ona pogadała. Mówi, dobra, wpuścimy was. I wołają mnie znowu, ile masz pieniędzy, że muszę pokazać, ile mam pieniędzy, że w telefonie zrobili, wiesz, zdjęcia naszych IP telefonów i tak dalej. Nie wiem po co, ale się można tego domyślić po co. Tak. I powiedzieli tak, żebyś nie próbował się z nikim bić na Białorusi. Ja mówię, dlaczego się bić? Bo tak wygląda. Wiesz, już wiedziałem, że przez wygląd po prostu mnie nie chcieli wpuścić. A nie mimo tego, że Banditów to nie potrzebujemy. no, nie mimo tego, że mam pełno zdjęć z karabinami ze wszystkim w telefonie, nie wpuścimy cię, bo wyglądasz jak wyglądasz. No ale koniec końców wpuścili, wjechaliśmy tam elegancko. Jeszcze kierowca nam powiedział, że ostatnio też spotkał Polaka, który mu powiedział, że normalnie też miał tak podobną sytuację i że później cały czas tych samych ludzi zauważał w miejscach, w których był. Wiesz, ale my tam ogólnie pojechaliśmy na luzaka, wiesz, fajnie sobie pozwiedzaliśmy, jedzenie pyszne, wszystko fajnie. Jak to wygląda? Dużo się różni od Polski? No to takie lata 80., Okej. 90. w Polsce. Wiesz, no to jak jednak widać to cofnięcie. Ja w ogóle też powiedziałem na tych vlogach moich z Białorusi, że Białoruś to jest taka, powiem tak, że Polska to jest kraj, który z tych wszystkich takich, które jednak miały coś, wiesz, z tym Związkiem Radzieckim, tak, jest najbardziej rozwinięty, najszybciej się rozwija. uważam. No Czechy jeszcze. No Czechy ale- jeszcze są podobne. No też. I ja uważam, że Polska to jest naprawdę już
tak totalnie Europa Zachodnia, że no że szok, szczególnie ceny. Wczoraj w Krakowie na przykład idę na rynek, oni mi za zupę mówią 55 zł. Ja mówię, za zupę? Ceny mamy super, tak. Ja uważam, to trzeba że pochwalić. Kraków dla mnie to jest najdroższe miasto w całej Polsce. W Warszawie jest taniej niż w Krakowie. Tak, Naprawdę. To centrum to jest masakra. Ja byłem, to tylko bo mówiłem w innym, nie będę ci przełożył, to twoje opowieści są dużo ciekawsze, ale byłem w Bułgarii teraz No. i to samo pomyślałem, kurwa, dobrze, że mieszkałem w tej Polsce. Unia! No. Gdzie wiesz, Białoruś jest poza, gdzie jeszcze do Unii. No. Bułgaria, która dołączyła do Unii 2 lata po nas, No. czyli w sumie też jest w Unii w cholerę lat. Tak. No ile? My 20 prawie, tak? Bo 25, no. To wiesz, 2 lata tylko mniej. No nie, no, Mielno 84, No, 85 tak, Bułgaria. tak. No bez kitu, chłopy w koszulkach tych żonobijkach, Tak. wiesz, tam tylko boksery do bokserów. No. Taka komuna, no komuna. Więc generalnie ja też się cieszę i też uważam, że Polska, i tu przyznam wszystkim rządom, nie lubię pisiorów, lubię tamtych, ale nie. Od 89 suma wszystkich naszych rządów, te były lepsze, te były gorsze, spowodowała, że my jesteśmy w dobrym miejscu, w bardzo dobrym miejscu. Bardzo. Wyjedźcie sobie gdzie indziej. Węgry, które były takie brane jako przykład, spadły na ostatnie miejsce dzięki super Orbanowi, No. który tak wspiera Rosję. Wyprzedziły Bułgarię, wyprzedziły w negatywnym, No. są na ostatnim miejscu, jeżeli chodzi o PKB. Te inne kraje, oprócz Czech może, są totalnie w dupie. Ta Polska, jak się gdzieś jeździ, świetnie sobie Totalnie. radzi. I w ogóle wiesz co ja zauważam też z roku na rok? Coraz więcej zagranicznych turystów. Teraz w Krakowie na rynku, gdzie się nie rozglądają, Tak. cały czas ktoś mówi w jakimś innym języku. Wiesz, naprawdę Polska to już jest taki kraj Europy, gdzie turyści przyjeżdżają, chcą odwiedzać te miasta I i te tak Europy dalej. top. I to jest świetne, i naprawdę. fajna infrastruktura, i czysto, i ładnie, i to wszystko podremontowane. Naprawdę nie ma co gadać. Jak się gdzie indziej pojedzie, jak narzekacie, czy narzekamy, No. pojedźcie sobie gdzie indziej, nawet w Europie. Ale Odechce naprawdę, wam się. ja po moich ostatnich podróżach z ostatniego roku, ja uważam, że Polska jest niesamowitym krajem, jest czysty, jest rozwinięte, mimo że wiesz, ludzie się politycznie kłócą i będą się całe życie kłócić, ale jakby nie patrzeć na tą politykę, w Polsce jest naprawdę dobrze I bezpiecznie. i niech ludzie się cieszą, że mieszkają tutaj, nie mają strasznej jakiejś biedy, nie mają wojny. Wojna to jest najgorsze, co ja widziałem w ostatnich czasach, jak byłem. Po prostu po tym, co ja widziałem w Syrii, jak byłem, całe miasta rozwalone, wszędzie gruzowiska i tak dalej. I poszedłem teraz do Muzeum Powstania Warszawskiego. I przeczytałem tam, że 80% Warszawy było zniszczona. Tak. I ktoś, kto tam idzie i nie widział takiego czegoś, jak ja widziałem w Syrii, on sobie nawet nie jest w stanie tego wyobrazić. A ja w Syrii widziałem całe miasta rozwalone, cały zgruz. Ja sobie wyobraziłem wtedy tą Warszawę i jak to musiało to wyglądać. Dlatego z roku na rok, po tych coraz bardziej hardkorowych moich podróżach, coraz bardziej doceniam to, że mam polski paszport i jestem Polakiem. Naprawdę. Tak. I w ogóle, ostatnio sprawdziłem, polski paszport jest na 5. miejscu Tak. najmocniejszych paszportów na świecie. Także Ja jak też czytałem ktoś, ten ranking. Awansowaliśmy o 2, 3 no, miejsca także jak kolejne. ktoś narzeka, o, z polskim paszportem muszę mieć jak to się nazywa, ST do Stanów. Ale ciesz się, że w ogóle możesz wjechać. Bo większość świata, no może nie większość, ale połowa świata nawet nie może wyjechać poza teren swojego kraju. Jak na przykład byłem w Tybecie. No Tybet wiadomo, zagarnięty przez Chiny i tak dalej. To tam ludzie paszportów nie mają. Oni nawet nie mogą z Tybetu wyjechać, wiesz. Tam gościu, jak mówisz, że ja coś powiem, źle powiem na vlogach, to przyjdą i go zabiją, wiesz. No ludzie mają po prostu przerąbane na świecie. Mają totalnie przerąbane, także cieszmy się, skąd jesteśmy i gdzie mieszkamy. Tak, a siłą właśnie taką polityczną kraju, bo ekonomiczna to jest co innego, jest właśnie ta siła paszportu, to dość mocno daje. Ile państw chcecie wpuścić, ile państw wie, że nie robisz głupot, No. że nie przyjedziesz tu nakraść albo na czarno robić, to jesteśmy bardzo, bardzo wysoko, Bardzo, więc Polska totalnie. uznawana na świecie i polski turysta jest naprawdę I w ogóle naprawdę Polska top. jest, ludzie jak gdziekolwiek Lubiana. mówię na świecie, że jestem z Polski, to Polska jest lubiana. Jest. Naprawdę. Jest, zgadza się. Tylko w jednym kraju miałem tak, czekaj, to chyba było w Afganistanie. Jak w Afganistanie? Tak, chyba w Afganistanie. Gdziekolwiek nie mówiłem w Afganistanie, że jestem z Polski. A, to wy nie chcecie imigrantów, to od razu Polska to tylko z tego tu jest znana. A ja mówię tak, mnie sprawy polityczne nie interesują, ja tu jestem tylko turystą. Czyli tam tylko. No. Dobra, no to przejdźmy do Brazylii, w której byłeś niedawno, ale nie dlatego o Brazylii, żebyś opowiedział, jak tam jest, bo byłeś tam dużo razy, tylko rozpoczynasz nowy projekt, tak? No. Nasz drogi Piotr Pająk dostał swój program w telewizji, No będziesz w właśnie, Polsacie. to muszę też trochę zdementować już, bo niestety 2 dni temu dostałem smutny telefon. Wszystko będzie? Wszystko już było załatwione, już był nagrany pierwszy odcinek i tak dalej. A jednak realizacja stwierdziła, że ona ma inny pomysł na ten program, a ja się nie zgodzę na ten inny pomysł na ten program, bo ten program miał być mój. Ja, jak
przyszedłem z tym pomysłem do telewizji, To był twój... Ja to pamiętam, był mój wiesz co, autorski pomysł. Ja pamiętam, myśmy całkowicie. rozmawiali o tym już dawno, tylko nie mówiliśmy tego publicznie, Tak. bo nie mogłeś mówić publicznie. Tak. Ja o tym To 2 dawno lata wiedziałem, te- że się dobijasz do Tak, Polsatu, że jest dokładnie. prawie klepnięte, tylko no nie mówiliśmy o Tak, tym. to 2 lata trwało wszystko. Oni do mnie zadzwonili, zielone światło, lecimy do Brazylii, To nagrywamy był totalnie twój pomysł, ty się zgłosiłeś do telewizji. To nie było tak, że telewizja dzwoniła, ej byku, ty podróżujesz tu program. Nie, to było wszystko Żeby mojego to autorstwa, wybrzmiało. całkowicie mojego autorstwa i nawet jak nagrywaliśmy pierwszy odcinek, to nie było tak, że oni przyjechali i powiedzieli mi, masz robić to. Nie, to ja powiedziałem, pokazujemy Powiedz to. coś może, robimy jaki to pomysł też, bo Wiesz co, nienawidzę mnie. to miało być takie coś jak są podróże wojownika, tylko to się miało nazywać wyprawy wojownika, ponieważ nie może być ten sam tytuł, bo to jest moje prawo autorskie. Czyli miały być wyprawy wojownika, latamy od kraju do kraju, na przykład poleciliśmy do Brazylii, pokazujemy piękne Rio de Janeiro, pokazujemy, wiesz, capoeirę, sambę, wszystko tam związane z Brazylią i dodatkowo brazylijskie jiu-jitsu, czyli coś, co każdy na świecie. Styl walki z Sztuka danego walki, kraju, typu- jedziecie do danego kraju, Tak. pokazujecie dane szkołę styl walki, plus ty odbywasz jedną Tam walkę z jakimś lokalnym jakimś tym. mistrzem. Tak, wiesz, to było coś takiego, że przylatuję do tego kraju, trenuję trochę, później do jakiegoś mistrza, on mi jakieś techniki zdradza i na końcu mam taką walkę. Z jakimś tam, wiesz, na przykład z Brazylii to miałem walkę z gościem, który od 30 lat trenuje jiu-jitsu, czarny pas i tak dalej. I inne kraje by były na przykład tam były karate, Japonia, Tak, jedziesz do Kuby, do boks Kuby, trenować, tak. do mnie Tajlandii, Muay pomysł. Thai, no zarąbi stażer. I to w ogóle jest w trakcie realizacji, bo już gdzie indziej też się odezwałem, bo ja powiedziałem, że nie wiem, czy całkiem mogę powiedzieć na co nic, ale to chyba raczej nie wyjdzie, także mogę powiedzieć, wiesz, oni nagle stwierdzili, że to podróżnicza część odchodzi, bo dużo jest programów podróżniczych, że tylko robimy ten sport. Ja mówię, ale nie jestem jakimś, wiesz, wybitnym sportowcem, żeby tylko latać i się lać, co 3 dni z kimś innym w innym kraju, to jest totalnie bez sensu Czyli dla co, jak mnie. oni to teraz widzą, że lądujecie i od razu tylko szalka Od treningowa? razu trening, walka i lecimy dalej. I wiesz, i nawet ci, którzy byli ze mną, im się też to nie spodobało. Wiesz, ale oni co oni mogą? Oni to muszą, wiesz, zrobić realizację tak, jak im mówią. Ale mi się to nie podoba i raczej tego nie będę realizował, bo będę dalej cisnął, żeby zrobić ten swój projekt i po prostu gdzie indziej się odezwę, żeby to zrobić. No. Szkoda bardzo, bo to takie, ja się bardzo cieszyłem, to jednak Ale ja przejście z też. YouTube'a do telewizji to jest upgrade, to jest Wiesz, nobilitacja, nie? Ja byłem przekonany, że to już wyjdzie, bo oni mi powiedzieli, że to już jest załatwione, jest zielone Wy już światło, żeście lecimy, nagrali- robimy już pierwszy żeście odcinek. nagrali odcinek. Pierwszy odcinek jest gotowy, wiesz, ja już go widziałem, ten odcinek i tak dalej. A tu nagle zmiana planów. Ja mówię, no nie, no zmiana planów to nie dla mnie, no. Okej, czyli Wiesz, jak ja się nie miałem dogadacie, ustawion- to nie będzie realizowane, bo też nie mogą z kimś innym, bo to jest twój pomysł. Wiesz, ja po prostu pójdę gdzie indziej to zrobić. Ja wiem, że ja znajdę i już mam gdzieś tam, nie będę jeszcze mówił dokładnie gdzie, ale jak się uda, to nawet będzie może jeszcze lepiej, no. Jeszcze się wiele rzeczy zdarzyło naszego spotkania, na przykład kupiłeś dom. No wiedz, temat rzeka. Remont, no tak, no kupiłem dom w Tajlandii wreszcie, ale remonty w Tajlandii to jest po prostu szok. Jak wszędzie indziej, gdzie nie w Unii. Ja też mam na przykład mieszkanie w Gruzji czy gdzieś i ja też Ojej. wszystko. Oni, to jest zupełnie, ale i to jest najlepsze, ty przychodzisz mówisz, kurwa, przecież tu nie ma jednej płytki, oni, no to jakoś przeszkadza? No, ale Wiesz, nie- że dziura jest. I oni, i w ich oczach widzisz, to jest tam standard, że on nie tobie robi na złość. Mówi, no nie ma płytki, no i co? Ale jest 5 innych, nie, czego nie widzisz po szklanki w połowie pełnej, kurwa. No tak, ale wiesz, że mi na przykład robili łazienkę małą. Wiesz, dużo rzeczy było, dużo takich fuck-upów, ale łazienka. Zrobili mi tak kibel, że jak siedziałeś na kiblu, to musiałeś albo tak bokiem siedzieć, bo się nie dało normalnie usiąść, a jak chciałeś myć ręce, to musiałeś albo wchodzić nogą do kibla, żeby umyć te ręce, albo w ogóle tak. I dla nich to jest, no co? No co? Stoi, kibel stoi, umywalka jest, no to co ci Nie pasuje? cieknie. No to co ci nie pasuje? Wiesz, prysznic zrobili tak, że zrobili żadnego spadu i woda stoi na przykład. Ja mówię, no, co to ma być w ogóle, wiesz? No nie, no takie rzeczy niektóre porobili. No nie, ale powiem ci tak, no przy remontach Tajlandii twoja cierpliwość musi być na niesamowitym. Ja po prostu tam swój spokój trenowałem i wiele rzeczy po prostu, jak coś źle zrobili, mówiłem tylko popraw, nawet się nie denerwowałem, już później widziałem, że nie ma sensu. Dużo błędów było popełnione takich, że od samego początku mieliśmy mieć projektanta, miała przyjść ekipa od A do Z do zrobić, ale powiedzieli mi trochę większą cenę, niż w ogóle myślałem, że mogę zapłacić. Na samym końcu tak się okazało, że i tak więcej zapłaciłem. I to był największy błąd, że nie zrobiłem, nie dałem im, macie zrobić, odbieram gotowy klucz, tylko stwierdziłem, że dobra, przyjdą ekipy osobno i będą robiły. No. I remont tyle trwa, że już od 1 marca mam mieszkanie, mamy lipiec, dalej jest niegotowy, znaczy dom, dalej jest niegotowy, jeszcze nie ma kuchni, nie ma drzwi. O, z drzwiami też było dobre. Pojechałem z gościem, który miał mi drzwi wstawić. Jedziemy do sklepu, mówimy wymiary, drzwi na 90, na 230, bo niestandardowe musieli zrobić. On mówi, dobra, kupuj 90 na 230. Przywożą nam drzwi, tamtym pocisnąłem, bo naprawdę tak zrobił mi, że już powiedziałem, że nie chcę mieć z nim wspólnego. Przychodzi inna ekipa, mówi tak, ty, no ale gdzie ty wstawisz futryny? No przecież tu masz drzwi zrobione na 90, to tak byś tak stawił, a gdzie futryna? To trzeba kuć teraz. Ja mówię, nie wierzę, po prostu nie wierzę, nie?
No oni tam Nie przewidział futryny. tam nie ma logicznego myślenia w wielu kwestiach, wiesz. Ktoś mi też na samym początku remontu napisał, mówi, kup bilety 2 Polakom, przyjadą fachury jakieś, zrobią ci dobrze od A do Z, będziesz miał świetnie, oni będą w Tajlandii sobie siedzieli, skorzystają. Ja mówię, nie no spoko, szybko mi tutaj wezmą. I żałuję, że tego nie zrobiłem. Bardzo żałuję, że tego nie zrobiłem, no bo to by było niesamowite. Na pewno było milion razy lepiej wykonane niż mam teraz. Koniec końcem nie jest źle, ale dużo nerwów mnie to kosztowało. Ja cię pytam o dom, dlatego że ty, od kiedy się znamy się chyba już z 2,5-3 lata, to mnie zawsze dziwiło, że ty, znaczy miałeś tą bazę wypadową, bo ty byłeś w tej Tajlandii, tylko że coś tam zawsze wynajmowałeś. Generalnie, tak jak mówiłeś, twoja baza wypadowa jest tam, ale że ty, wiesz, po całym tym świecie jeździsz, a nie miałeś tego swojego miejsca. No. I teraz pierwszy raz będziesz miał ten kupiony dom i takie swoje, no, nie? Wiesz, już ostatnio nawet jak byliśmy ostatnim razem, już wiesz, ten telewizor wisiał, kanapa, już można było sobie rano wstać, śniadanko zrobić, puścić coś tam na YouTube i tak, to już tak domowo się czułeś, naprawdę domowo, że wiedziałeś, że przyjeżdżasz do siebie i masz tak. Wcześniej ja do tego podchodziłem trochę tak, że wiesz, przyjeżdżałem na 2-3 miesiące, więc że nie opłacało mi się płacić za ten dom, a i tak jestem tylko parę miesięcy w roku w tej Tajlandii, że wolałem sobie wynajmować, ale w końcu doszło już do tego poziomu, że stwierdziłem, że już muszę to mieć, że może jak mnie nie będzie, to coś tam, nie wiem, może gdzieś wynajmę albo coś, no coś będę myślał, co z tym zrobić. No ale to już jest jednak ten większy spokój. Już mam ten swój dom, już jest fajnie, już wracam do siebie, tak totalnie do siebie. No i teraz jak masz doświadczenie z tym wszystkim, no to zacząłeś deweloperkę. Powiedz coś o tym, bo ja patrzę, a tu jest Twins. Twins Real Estate, dokładnie tak. Z bratem otworzyliśmy agencję nieruchomości. Całkiem spoko idzie. Powiem Ci, że naprawdę zainteresowanie Polaków w Tajlandii jest coraz większe na nieruchomości. Ale to jest nie wynajem, tylko Znaczy budowa nie, i sprzedaż. Czy my wynajem mamy, też? mamy dwie kwestie. Jedno, budujemy 4 wille, które mamy tam Coco Development, też jeszcze osobną firmę, którą wykonuje nam po prostu firma francuska, bo stwierdziliśmy, że tylko już z zagranicznymi podejmujemy współpracę. Oni tam, wiesz, 700 willi na Phuket pokazywali, naprawdę świetną robotę robią. To jest jedno, ale drugie mamy tą agencję nieruchomości, gdzie sprzedajemy domy i mieszkania. Mieszkania naprawdę fajnie idą, bo mieszkanie możesz całkowicie na własność sobie kupić. No całkowicie kupisz, bo to jest i tak na czyjej ziemi. Okej, a dom nie możesz, tak? Dom, albo ja jak kupiłem dom, to ja ziemię dzierżawię, a dom jest mój, mojej własności. Tylko tą ziemię mam podpisane na 30, 30, 30, czyli 90 lat mam dzierżawy tej ziemi i to jest wszystko urzędowo zapisane, że przez 90 lat nikt nie może mi tego odebrać. No ja tam będę żył 4-5 lat, sprzedaję i kupię, wiesz, co innego. To jest po prostu Bo w tak... Tajlandii nie można, obcokrajowiec nie może kupić ziemi. Nie może Dlatego. kupić i ja to bardzo pochwalam. Bardzo pochwalam, ponieważ jeżeli by tak zrobili, to połowa Tajlandii to by była Rosja, a druga połowa to były Chiny. I całkowicie by wszystko, co tam wykupili. Oni sobie zastrzegli, że ziemi nie może kupić obcokrajowiec i to Natomiast jest... nieruchomość tak, ale ziemia dalej należy do No tak, no do wiesz, lokalstwa. ja mam swój prywatny dom na czyjejś ziemi postawiony. Okej. I śmieszy mnie to, jak ktoś mi mówi, że ktoś w końcu przyjdzie i powie, że to jest jego ziemia, że on spada. Ja mówię, no ale to się nie da, to jest wszystko formalnie, wiesz, w urzędach i tak dalej. tak. Ta ziemia przez 90 lat należy do mnie, bo ja ją dzierżawię od tej osoby, ona ma zapłacone za to wszystko, wiesz. No i no fajnie, no. Ale Fajnie to idzie. czyli co, wynajem czy handel też mieszkaniami, czyli jakby z drugiej ręki możecie kupić i odsprzedać komuś, ewentualnie wynająć i plus budujecie te wille. Tak, no i jeszcze mamy coś takiego, że jak ktoś po prostu od nas kupi dom albo mieszkanie i go nie ma przez większość roku, bo wiele osób tak kupuje, bo już tak parę mieszkań sprzedaliśmy, to on zostawia nam w opiece to mieszkanie, my w tym czasie to Wynajmujecie. wynajmujemy, po prostu bierzemy jakiś tam procent od tego, że się zajmujemy tym mieszkaniem i ta osoba cały czas sobie na tym zarabia. To jest całkiem dobry biznes. Koszt mieszkania czy budowy domu dalej jest dużo niższy niż u nas? Szczerze mówiąc, nie, domu na pewno. Domu na 100%, wiesz, ja to w ogóle kupiłem za super pieniądze, to mój dom na pewno w Polsce by 2 razy tyle kosztował, Okej. o ile jeszcze nie więcej. Co do mieszkań, to zależy. My robimy na Phuket interesy. Phuket jest najdroższą wyspą w Tajlandii i tam wszystko jest drożej niż gdzie indziej w Tajlandii, ale jednak to jest najbardziej popularna wyspa. No, każdy wie, co to jest Phuket. Tak, To jest dobre miejsce do życia. Wiadomo, to nie jest jakaś super rajska wyspa, bo nie jest rajską wyspą, ale to jest wyspa, która jest miastem. Ale tak ma naprawdę. bangla. Wszystko. No. To nie musi być raju. Tam jest raj, tak. Wieczorem jest raj. Sobota jest codziennie, wiesz. Tam jest. codziennie jest weekend po prostu, wiesz. Cały czas, never ending. Ale never też ending. chcesz mieć spokój, to masz inne części wyspy, jest miasto, są centra handlowe, są góry, no po prostu Phuket moim zdaniem do życia jest najlepszą wyspą, bo na innych wyspach jednak zawsze czegoś brakuje. Na Phuket mi nigdy niczego nie brakowało i dlatego tam się osiedliłem. No i wszystko się dobrze układa, najważniejsze. Przeżyłeś bardzo niedawno ślub własnego brata bliźniaka, to prawie jak ty Prawie jak drugi, mój. prawie jak twój, ale powiem więcej, w tym roku będzie twój, tak? Nie, no kto tak Czy powiedział? jeszcze nie? A nie, plany się zmieniły, nie, znaczy na pewno nie w tym roku. Przełożone to jest.
Nie Chyba wiem, byłem prawie zaproszony. No, ale nie, chyba jeszcze nie w tym roku. Musimy to jednak przełożyć trochę, bo... Pokłóciliście się. Nie, też nie. Stwierdziliśmy, że za bardzo by nam to skolidowało z planami, które mamy ułożone teraz. No i w ogóle, wiesz, tam trochę, wiesz, no ślub trochę kosztuje, no wiadomo, może by to się zwróciło zawsze tych prezentów i tak dalej, ale jednak teraz troszkę w inne rzeczy musimy bardziej poinwestować pieniądze. Trzeba się bardziej trochę ustabilizować pod tym względem. Więc w tym roku jeszcze odpuszczacie. Nie, w tym roku jeszcze nie. Może w przyszłym, może nie śpieszę. Tam być dobrze ze sobą. A ślub nic nie zmienia, moim zdaniem. Przekroczyłeś 500 000 subów, szumnie, fajnie, ja też kibicowałem. Fajnie, że to akurat parę dni temu się stało. Wczoraj. A jak będą ludzie oglądać to parę dni temu. No, tak, a 5 lat, tak? 5 lat ci to zajęło. 5 lat, 5 miesięcy i 23 dni. Czyli średnio miesięcznie jaki ty masz przyrost teraz? Teraz idzie bardzo dobrze. Po ostatnich tych krajach, w których byłem, to teraz mam tak średnio od 15 do 20 tysięcy mi dochodzi. Przeważnie jest około 15. Przeważnie Mocno. około 15 tysięcy Ja mam subskrybentów. 4, 5, bardzo No, mocno. bardzo. Ostatnie kraje mi, co to nawet ci sprawdzę, ile mi w ciągu ostatniego roku, jak miałem te fajne podróże. No, ci szybciutko powiem, ale naprawdę bardzo dużo ostatnio idzie. Czekaj, bo to bardzo szybko można sprawdzić. I mocno ci te odcinki też idą. Bardzo dobrze. Naprawdę się cały czas gdzieś w okolicach 100 000 wyświetleń, a ty robisz dość często, dajesz te odcinki. No, 4 razy w tygodniu się staram. Mogę ci teraz powiedzieć, przez ostatni rok mi przybyło 186 tysięcy subskrybentów. Tylko w jeden rok. Gdzie najczęściej to jest, wiesz, jednak spada, tak? Na początku ma się te przyrosty, a później już każdy o tobie wie i tak dalej. Przebijasz się do szerszej widowni. Ale ja miałem też na przykład odcinki, które mi dały najwięcej. Sam Afganistan, pierwszy odcinek, 11,5 tysiąca subskrybentów. Somalia, 10,5 tysiąca subskrybentów. Wiesz, to są odcinki takie, że jak ktoś zobaczy, to od razu sobie kliknie, bo chce kolejne zobaczyć. Tak. Teraz na przykład ja przyjechałem do Polski, to nie wiem, czy już bym mógł tu jeszcze mieszkać ze względu na to, że naprawdę przez ten ostatni czas, w ciągu ostatniego roku ta popularność moja bardzo wzrosła. I fajne jest to, że to wśród starszych ludzi i to ludzi z każdego sortu. Że na przykład, wiesz, no teraz tak będzie dziwne, ale przyjeżdżam na przykład na lotnisku, przyjeżdża patrol policji i oni: cześć Piotrek, fajnie, oglądamy twoje odcinki. Przyjechałem później odebrać, ale stanąłem w miejscu, gdzie za bardzo nie mogłem, podchodzi patrol, i to inny już. Tu nie można parkować, ja mówię, dobra, będzie mandat, nie? Oni tak się patrzą, to ty? Ja mówię, no, dobra, to odjeżdżaj stąd. Bez mandatu. Na granicy też teraz z Białorusią wracam. Przechodzimy w nocy, wiesz, to druga w nocy była, przechodzimy granicę. Stoimy koło autobusu, patrzę, idzie pani celniczka do mnie i się uśmiecha. Mówi: Piotrek, bo koleżanka mi mówiła, że przechodziłeś. 3 dni temu już zauważyliśmy, że przechodziłeś granicę. Fajnie, jak było na Białorusi, oglądamy cały czas. I wiesz, po prostu ludzie mnie nie oglądają, wiesz, tam dzieci, tak freak fight i tak dalej, tylko mnie ludzie z każdego sortu oglądają, wiesz, starsi ludzie, ci młodsi oczywiście też, ale większość mojej publiki to są starsi ludzie, po prostu tacy, którzy... Słynne, moja mama cię ogląda. No, ale wiesz, ile osób Nieraz do z mnie... tobą byłem gdzieś z tego. Wiesz, ile osób do mnie Moja przychodzi mama cię ogląda. i mówi: no ty, siema, co słuchać, moi rodzice cię oglądają, albo moja babcia cię ogląda, albo też... Bardzo wiesz, fajnie. To jest fajne, bardzo mnie to cieszy, że ja tym ludziom mogę świat pokazywać, bo oni mówią, że jestem taki, wiesz, chłopak normalnie z bloku, który powie, jak jest, że jak jest nasrany, to jest nasrany, brudno to brudno, jak jest fajnie, to powie, że jest fajnie, a nie, że wiesz, kolorowanie jakichś krajów. I to jest fajne, mi się to bardzo podoba, że przyjeżdżam po prostu i fajnie ludzie po prostu mnie odbierają. Jakie plany w takim układzie? Jak strzeliło to 500 000, wiadomo, następny jest 1 000 000, to będzie trochę coraz ciężej, bo wiadomo, że to później im później coraz ciężej, ale masz jakiś taki, znaczy sky is the limit, wiadomo, ale masz jakiś plan, w jakim czasie chcesz tą 1 000 000 zbierać? Ten złoty przycisk? Kurwa, nie napisałem o srebrnym, przypomnij mi. A co? O srebrnym przycisku nie napisałem, a ciebie pytam o O, złoty. napisz. No, to trzeba 2 tygodnie poczekać później i ci wyślą. Dla mnie ogólnie, ja myślę, że przy tym, co mam teraz, jakie mam plany ułożone na realizację kolejnych podróży, A możesz coś o nich powiedzieć? mogę, jasne, że Ostatnio mogę. się pochwaliłeś i ci dobrze poszło, bo ty mówiłeś o tych krajach Tak, i ładnie ci poszło. nie ma problemu. Co Teraz, aktualnie po Polsce, znaczy będzie jeszcze Tomorrowland oczywiście, później będzie Holandia. Wspólnie. Później nie Holandia, tylko później będzie jeszcze na Ibizę lecimy. Ale przy Tomorrowlandzie teraz ci Holandia, nie wiem dlaczego, tak? Tak, nie wiem, jakoś- czego ci się nie, przyszło do bo, głowy. nie, bo akurat co ten roku kraj. jestem w Holandii akurat, ale w tym roku nie jadę, nie mam czasu. Także później będzie chwila Hiszpanii, tam Ibiza. Kiedy my to jedziemy? Czekaj, za 2 tygodnie? Za już 2 tygodnie weekend już, no. Już niedługo. I później wracam do Tajlandii, mamy kolejny obóz nasz. I później, potem wracam do Polski i z Polski miałem już lecieć realizować program dalej. No stało się jak się stało, no trudno. Zobaczymy. Jeszcze nie mówię, że to jest całkiem zamknięty temat, ale nie jest mi to na rękę, co chcą zrobić. I później Ameryka Południowa, Środkowa i Stany, ponieważ w Ameryce Południowej i Środkowej, no dobra, powiedzmy południowej tylko, mam do zrobienia jeszcze parę krajów. Chciałbym to zamknąć całkowicie w tym roku, odwiedzić po prostu wszystkie te, w których tam nie byłem.
Plus dodatkowo jeszcze mamy rejs z Alaski, płyniemy do Kanady. Też taki, wiesz, taki zimowy rejs, wiesz, góry lodowe, śnieg wszędzie i tak dalej. Ala mi kupiła akurat na urodziny taki prezent, na moje 35 urodziny, także bardzo dziękuję. Super rejs będzie. No i tam pewnie trochę w Kanadzie, trochę w Stanach jeszcze będziemy, ale do końca roku właśnie jest taki plan. A z Ameryki Środkowej, co chcesz, bo ja akurat tam praktycznie wszystkie kraje zrobiłem, też chcesz pokoju te kraje robić? Wiesz co, zaczniemy od Meksyku, bo Ala nie była jeszcze w Meksyku, no i po prostu będziemy w dół sobie lecieli jeden po drugim. Tak zrobiliśmy. No. Ala w Nikaragui nie byłem, a tak to wszystko. No, Ala w połowie listopada też musi do Tajlandii wracać i ja później już tam te dalej, tam te takie bardziej może niebezpieczne, już tam sam będę też odwiedzał. Później wiadomo, sezon w Tajlandii i później w marcu planujemy sobie zwiedzić Madagaskar, Seszele, Mauritius i tam jeszcze coś tam, jeszcze Reunion i tak dalej. 5 takich wysepek tam jest obok siebie. Wrócimy prawdopodobnie znowu do Tajlandii. Ja może polecę sobie jakiś szczyt zdobyć w Himalajach, jakiś, nie wiem, tam planowałem jakiś ten Island Peak albo coś takiego. W tym roku to miałem zrobić, ale mi się po prostu przeniosło. I później chcę zrobić Afrykę Zachodnią. Chcę po prostu, zaczynam w Maroko O Jezu, tam jest państwo. i lecę jeden po drugim w dół aż do RPA. I to jest mój plan na parę miesięcy, nie wiem, może być 4, może być 5, zobaczymy ile wytrzymam w tej Afryce. Wiadomo, tam każdy kraj jest inny, ale to jest po prostu mój cel, taka podróż gruba na każdy kraj zachodniej Afryki. No i zobaczymy jak to będzie. No, taki jest plan, ale zobaczymy jak Teraz to mi się wyjdzie. brzmiało, jak mówiłeś o szczycie, że też od naszej rozmowy do dzisiaj się wydarzyła jedna duża rzecz. Patek zdobył ten Tak, Monteverest. Mega gratulacje i się Mega, wstydzę mega. za to, że powiedziałem, że teraz za pieniądze szarpowie cię prawie wnoszą. On sobie nie wie dokładnie co to chyba jest Mount Everest, wiesz. Ja jakby trzymam kciuki, mam nadzieję, że zdobędzie, naprawdę mega trzymam Znaczy za ja niego właśnie kciuki. słyszałem, że wiesz, że jak masz pieniądze, bo to też nie jest tanie, Monteverest nie jest tani, tam trzeba mieć duże pieniądze. Około 50 tysięcy dolarów. Tak, dokładnie. Ale że jak masz te pieniądze, to tam cię prawie wniosą ci Ale z szerpowi. chorobą wysokościową nie wygrasz, wiesz. Wiesz co? Nie, Patek, Samo- przepraszam, nie wnoszą. Wiem, Samo przepraszam. to, jaka to jest realizacja, to co on Jezu, zrobił, to po jest prostu kotem, rozjebał YouTube'a. Netflix by się tego nie powstrzymał, żeby to puszczać Kot. od razu numer Tak, 1 w Polsce, Tak. nie? I Żeby to było. tak jak jest, bez zmiany. Totalnie, nie? Masakra, Znaczy, super moim zrobił, zdaniem, super gratulacje. jedynie pod względem tego, że trochę się tam przeklina, to by tego nie mogli puścić, bo jednak, chyba żeby cenzurę wprowadzili. Ale to jest taka realizacja, jak ja sobie pomyślę, Mega. ile to musiało być, te wszystkie drony, to wszystkie ujęcia i tak dalej. Tak, jak widzimy, jak on idzie, to on sobie tak nie idzie, tylko on idzie 5 razy albo 5, bo to wszystko Nie, jest no. z każdej strony, to wiesz. Wiesz, ja teraz też widziałem na przykład, jak ja byłem z tym Polsatem realizować ten odcinek, 2 kamery za mną latały wszędzie po prostu. Ja zauważyłem, jaka to jest inna realizacja tego wszystkiego, niż jak sobie robisz vlogi. My nagrywaliśmy 40 godzin, żeby zrobić 40 minut z tego. Wiesz, i to jest po prostu z każdej strony tak. Powtarzasz 2-3 razy. Czasem dobrze powiedziałem to od razu, ale czasem trzeba było powtórzyć. I to męczy i to naprawdę, a jak on tam był tyle dni, ile był, Na takiej wysokości, przy i takim takiej wysokości zmęczeniu. w tym wszystkim, szacun. Szapoba Totalnie, straszne, naprawdę, tak. no. Dobrze, Piotruś, kończąc, friki, zobaczymy się czy nie. W tym roku na pewno nie. Po prostu po pierwsze nie mogę po operacji nosa, bo ja ten nos dalej jak dotykam, to mam tak jakbym go czuł, jakby on był, nie wiem jak to nie mogę powiedzieć martwy, taki zdrętwiały Zdrętwiały. cały czas. I to już A minęło to, a to na pewno po operacji? Bo nos zdrętwiały. po weekendzie. nie, ale tak śmiałem, że... No. Nie, naprawdę, on cały czas jest jeszcze na pewno nie jest w dobrym momencie, żeby w ogóle robić sparring lub cokolwiek innego. Także w tym roku na pewno nie, w przyszłym nie wiem, zobaczymy, czas pokaże. No. Ale tak, żeby się troszeczkę tutaj zatrzymać, bo my rozmawialiśmy i ty mówisz, że coraz mniej ci się to po prostu opłaca też, nie? Że, tak. że przy tych twoich wyświetleniach, przy tych zasięgach, przy programie w telewizji, który rozmawialiśmy też o tym, to nie są jakieś wielkie pieniądze, nie mówiąc o szczegółach, bo ty nie idziesz tam po to, ty nie idziesz tam po kasę, W ogóle. tylko totalnie po to, żeby wyjść ze swojej bańki, No. bo telewizja to jest co innego niż YouTube, żeby też ściągnąć widzów na kanał i tak dalej, i tak dalej. I bardzo słusznie, nie chodzi o pieniądze, ale przy tych teraz wielkościach realizacji, które robisz, te friki takie są coraz mniej dla ciebie Nie opłaca mi się atrakcyjne. to. Przede wszystkim dwie sprawy. Po pierwsze mi się to nie opłaca finansowo, a po drugie mi się to nie opłaca ze względu na to, że ja tam nie zbieram nowych widzów. Ja widzę po prostu, jak to wygląda po walkach. To mi tylko widzowie na kanał przyszli po pierwszej walce, którą miałem w Fejmie z Alanem. Wtedy jeszcze mój kanał był taki. Wtedy przyszło 30 000 w jeden miesiąc, na Instagrama to samo, a później to już bardziej jest spadkowa niż jak ja tam w ogóle się pokazuję, wiesz. Moi widzowie to nie są ludzie, którzy oglądają freak fighty i oni raczej są, że Anty. to jest złe, bo to jest starsza widownia i każdy o tym wie i to nic dla mnie nie wnosi, totalnie nic nowego.
Tak samo jak z tą telewizją, komuś powiedziałem, że tam będę w tym postaci, to ludzie mówią, nie, to jest krok w tył. Ja mówię, ludzie sobie nie wyobrażają, ile milionów dziennie Siła telewizji to leci. jest niesamowite. YouTube jest bardzo wysoko. Ludzie, wiesz, szczególnie wśród młodych ludzi, ale starsi ludzie oglądają telewizję. Miliony ludzi codziennie od rana do wieczora ma telewizor włączony, że on tylko leci po prostu, ale leci, bo musi coś lecieć w tle. Także jak się idzie do takiego czegoś, to jest level up. Wiesz, ja też trochę clickbaitowy tytuł dałem, bo że dostałem pracę w telewizji. To nie, że dostałem, tylko po prostu że mam swój program w A telewizji. ja uważam, że to jest właśnie wyżej mieć swój program niż mieć pracę. Ja właśnie Program, uważam, tak, że, nie, że to jest, zdecydowanie wiesz, lepiej. że to Bo- nie jesteś zatrudniony, że tam jakiś gryzi No piórek tak, coś właśnie. gadać, tylko ty wyszedłeś z pomysłem, bo telewizja go realizuje. To jest coś bardzo mega. Ludzie naprawdę nie zrozumieją, a powiem ci nawet, Piotr, jeżeli nie chodzi nie o zasięgi, nie ile ludzi ogląda telewizję, tylko telewizja jest jednak czymś wyżej. Dlatego, według mnie, bo na YouTube może nagrać każdy. Oczywiście musisz być dobry i tak dalej, ale tam ktoś musi zdecydować, że się nadajesz tak, do jasne, telewizji. że tak. To jest, wiesz, oprócz oglądalności, to jest to sito, które cię musi przesiać i ty musi być i właśnie w miarę poprawny, i niekontrowersyjny, i atrakcyjny dla widzów. To nie jest YouTube, gdzie sobie wyjdziesz i po bez prostu też. pokurwiasz No tak, i no. tak cię obejrzą, bo to jest kontrowersja, No bo tak. jesteś nadanym Marconiem. To jest zupełnie inny level, bo musi spełniać wiele kryteriów i dla mnie właśnie twoje wejście do telewizji było czymś mega. Ja bardzo kibicowałem i mam nadzieję, że to się odbędzie. Mam nadzieję, ale jeśli nie w tej, to już mam kontakt do innej, która też może być zainteresowana. Tak Trwam? fajnie. Dokładnie. My czekaliśmy na jego słowa z nadzieją, oni ze strachem. Jak pokazała historia, mieli się czego bać. A tam są pieniądze. A wiesz, ile ludzi ogląda? O, tam mógłbyś jeszcze numer konta na dole i donaty. Jakby babcie nauczyć blikiem dawać, to byś człowiekowi zwariował z pieniędzy. Nie, ale to wiesz, co do pieniędzy, to też śmieszyło mnie trochę, jak ludzie mi pisali, a sprzedał się, dobra, rozumiemy, będzie miał duże pieniądze. Ja z tego w ogóle pieniędzy nie będę miał prawie. Tyle, ile oni mi płacą za Sprzedał się, odcinek, to jest w ogóle hasło. to ja na swoich odcinkach zarabiam dużo więcej, niż oni mi tam zapłacą. Ale to jest właśnie krok do góry, to jest więcej Oczywiście. osób, więcej publicznych. Wiesz, ja ci powiem, jak wyglądają kanały podróżnicze w Polsce. Przynajmniej z tych takich, wiesz, z tej starej szkoły podróżników, no bo Patec, no wielki szacun, ale on nie doszedł do miliona przez podróże, tylko ekipa. Tak. Ktoś tam jeszcze mówi, że też ma milion, ale to robi amerykański content, czyli to nie jest polski content. Z tych polskich podróżników, to pół bańki to jest taka średnia, że po prostu już ponade mną, nie, to jest wysoko. Ponade mną tylko ma 550 jeszcze faza, 550 planety abstrakcji i później już wyżej jest tylko Bartek, on ma ponad 600, bez planu. I to jest maks, co jest w Polsce. Właśnie chciałem zapytać, w którym miejscu jest. Także no myślę, że do końca roku będę na 2. Taki jest mój plan. Z tego jak będę realizował te podróże. Ale powyżej tego nie ma nikogo. Czyli nikt po prostu z samym kanałem podróżniczym nie doszedł do tego miliona jeszcze. I ja uważam, że ta telewizja mi może w tym pomóc. Tak. Że będzie to przełamanie, Game gdzie changer. więcej osób, które interesują się podróżami na YouTube, jeszcze zobaczą mnie osoby, które interesują się tym w telewizji. I oni przyjdą na ten kanał i zobaczą. I mówię jeszcze raz, nawet osoby, które o tobie wiedzą i powiedzmy nie oglądały twojego kanału, no bo jak ktoś już obejrzał chociaż jeden odcinek, wie jakim ty jesteś, jak to realizujesz. Mnie też się to osobiście bardzo podoba. My cię często gościsz w moim łóżku z żoną. Dziękuję. Tak, dziękuję. jeszcze Trójkącik. Leżymy sobie w łóżku, a pajączek tam do nas gada. Ej, a sorry, że się wtrącę, ale wiesz, jak nieraz mi głupio, jak dostaję na przykład nieraz wiadomość, pisze na przykład jakaś dziewczyna albo coś, o, ty to zawsze z nami co wieczór w łóżku jesteś, jak usypiamy i tak dalej. Jezu, to będzie, Jesteś, powiem ci, kasuj to będę miał mąż i kłopoty. Ale wracając, to jak ktoś widział chociaż jeden twój odcinek, to wie, kim jesteś, jak to robisz, ale dużo ludzi pewnie wie, że jest taki pająk podróżnik, ale tam jakiś youtuber. Wejście do telewizji, czy on nawet cię nie zobaczy w telewizji, ale dowie się, że masz program w telewizji, naprawdę cię upgrade'uje, że ta osoba może cię zechcieć oglądać na YouTubie. Tak, Wiesz, o co no. mi chodzi? Cię bardzo uwiarygadnia, tak? No dla mnie to jest coś takiego, taki bardzo duży upgrade właśnie, że wiesz, że to jest gość, jeżeli go wzięła telewizja, realizuje swój program, zobaczmy, co na tym YouTubie robił, jak on doszedł tak. do telewizji. tak. To nawet nie chodzi o to, że cię w tej telewizji zobaczą, ale dowiedzą się, że twoja obecność w telewizji powoduje, że jesteś kimś ważniejszym, kimś, no bo żaden kanał podróżniczy z YouTube'a nie przeniósł się. W tą tak. stronę to nigdy nie było, tak? No chyba nie, całkowicie tak nie. Był ktoś tam, kto miał jakieś epizody oczywiście, ale tak, żeby ktoś całkiem dostał chyba swój program w telewizji żadnej, to chyba nikt, albo Przez może siebie nie wiem. wymyślony i tak No, dalej. to chyba tak nikt nie miał. No. Mówisz, że do końca roku 2, czyli do końca roku chcesz mieć ile? Jaka dwójka? Numer 2 będziesz. Do końca. Aha, nie, wiesz co? Dwójkę to pewnie dzisiaj, jutro zrobisz, to wiadomo, nie? Dwójka już była dzisiaj. Wiesz co, z tego jak widzę, jaki mam teraz przyrost, no to myślę, że no jak mi w ciągu ostatniego roku dobyło 180 tysięcy chyba, mówiłem. Wiadomo, teraz lipiec, no to może być troszkę słabszy, bo jednak Wakacje są, mam wakacje. tak, To dla mnie to jest miesiąc, gdzie mam swoje wakacje. Coś tam wrzucam, ale też nie liczę na jakieś wyświetlenia, bo to w ogóle nie o to chodzi w tym miesiącu.
Ale odkąd jak zacznę realizować moją kolejną podróż po tych fajnych krajach, mam fajne plany też na tamte kraje, no to myślę, że do końca roku jakieś kolejne 80 000 może dobiję, no to wtedy już, wiesz, no awansuję jednak. Myślę, że spoko, myślę, że przyszły rok to na pewno już będzie to 700, no. Myślę, że tak, no. Ostatnie pytanie. Jak jest według Ciebie twój najmocniejszy odcinek? Nie kraj, a odcinek. Znaczy to kraj też, ale to co byś, jakby ktoś tutaj trafi, powie, ty, co to? Co ma włączyć według Ciebie? Indie. Indie. Ja wiem, te Indie, kurwa, jak się wchodzi na twój kanał, to dalej ten odcinek taki, Indie, jak no. wchodzisz, to... Indie w ogóle ten mój pierwszy odcinek z Indii, który... Tam masz chyba 1 milion i tam 900 000, Tak, takie tak, dwa tak, mocne no, odcinki. tak. To w ogóle od tego czasu to ludzie zaczęli wiedzieć, co to jest mój kanał. Te Indie to po prostu był wybuch mojego kanału. Ja wtedy, gdzie ja miałem 35 000 subskrybentów na kanale, tylko wyświetlenia były jakie były, w jednym miesiącu 5 milionów wyświetleń zrobiłem na kanale, który prawie był takim zerem. Ja jak wszedłem na Social Blade, to ja byłem na którymś chyba w pierwszej 15 czy 20 oglądanych najbardziej w Polsce w tym miesiącu, gdzie mój kanał był naprawdę taki mały, wiesz. I wtedy ludzie zaczęli widzieć, ja wtedy zacząłem czuć moją popularność na tym YouTube, bo wróciłem do Tajlandii i co jakiś Polak szedł, to mnie zatrzymywał, to się widać, wiesz. I to na pewno było dużym przełamaniem takiego mojego kanału. No i te ostatnie, wiesz, ten Jemen, ta Somalia, ten Sudan Południowy, to są odcinki, które naprawdę się dobrze może oglądać. Też się Naprawdę zgadzam, ciekawe. też się zgadzam. Dziwne, że aż do tych Indii wracasz, bo ja myślę, że one na ten czas wtedy były takie mocne. Teraz ja uważam, że Teraz masz nie. mocniejsze. Teraz ja uważam, że te są mocniejsze, Tak. ale nawet choćby te drugie moje Indie teraz, co byłem tam z Alą już, te Agori, wiesz, to spalanie tych ciał, te slumsy i tak dalej. Tam wszędzie są dobre wyświetlenia odcinków i tam wszyscy ludzie są zachwyceni tymi odcinkami, że jednak pokazałem te Indie takie, wiesz, jeszcze miałem lokalnych ludzi. Ci lokalni ludzie o tym odpowiedzieli. I to też było fajne. Bo mnie denerwuje, jak na przykład jak ktoś mi powie, a jedziesz tu i tu, musisz mieć ochronę. No tak, no ale jak muszę, to mam. Po pierwsze. Albo jedziesz i tu i masz przewodnika. No tak, ale ja robię filmy, ja chcę zrobić coś fajnego, żeby ten przewodnik coś opowiedział o tym. Bo czasy, kiedy ja idę sam i wiesz, opowiadam jakieś pierdoły, oczywiście też się zdarzają teraz dalej, ale jak jadę do takiego miejsca jak na przykład Varanasi w Indiach, to jednak to, że ja znalazłem chłopa, który mieszka na tym, wiesz, w tej gacie, tym palenisku i on tam jest od zawsze i on zna tam każdego i ja sobie mogę siedzieć, tu się palą zwłoki, ja sobie tu czaj popijam i tak, wiesz, popiół gdzieś tam zlatuje i nikt mi nic nie powie, no to wiesz, no to jest moim zdaniem niesamowite doświadczenie, bo jak ja tam kiedyś próbowałem sam iść, to od razu mi powiedzieli, że mam spadać, że nie mogę tam nagrywać, że wiesz, że to nie jest, tak nie wolno, a drugi raz już było inaczej, bo jednak miałem lokalsa i to jest na pewno duży plus w wielu miejscach mieć kogoś takiego. Tak, no on zna jakieś tam historie, tam zresztą bezpiecznie się czujesz, lepiej się czujesz. Ja to w tych niebezpiecznych miejscach w ogóle często się bierze przewodnika i to nie jest przewodnik z PTT, tylko to jest chłopak z wioski, po to on idzie, bo on się dzieli z innymi i cię w tej wiosce nie Tak. ukradną. Tak jest na przykład w Afryce. Ale Bierzesz właśnie lokalnego i on jest główną nie przewodnikiem, on tylko idzie, ale idziesz ze ale swoim jest, i nikt cię nie napadnie, nie W pobije. Sudanie Południowym na przykład on mi szczerze od razu powiedział, ty płacisz 1300, ale 600 musisz zapłacić za to, że ty w ogóle tu nagrasz i będziesz robił zdjęcia. Tyle do urzędu musi zapłacić po prostu, a 400 idzie dla wodza w ogóle tej wiochy, gdzie my pójdziemy za to, że tam jest, ty wiesz, oni tam nie widzą białych codziennie, oni mi powiedzieli, że parę miesięcy nie widzieli tam białego w ogóle w tej wiosce, dzieci to wszędzie za mną latały i wiesz, co ja robię w ogóle, wiesz, kto to przyjechał. Później się dowiedziałem, że jednak był tam jeszcze mój kolega w sumie 2 miesiące wcześniej, ale to wiesz, to są takie miejsca, że trzeba mieć kogoś takiego, trzeba i to jest fajne. Ja bym bez niego tam nie wszedł, nic bym tam nie mógł nagrać. Także ten gościu mi dał po prostu wejście do tego miejsca, do nagrania i pokazania tego ludziom. A to ostatnie, o jakim kraju teraz marzysz? Bo już tak je zwiedziłeś bo ostatnio gadaliśmy, to chyba mówisz, że Somalia. Somalia jest takim twoim topem, no z tego co się słyszy wszystkiego i tak dalej, że chcesz tam pojechać. A teraz masz jakiś taki kraj, taki, że właśnie jest trudno, jest ciężko, bardzo byś chciał. Co jest numer 1 w twojej liście? Dobre pytanie. Tak naprawdę z tych takich, można powiedzieć, najgorszych, najbardziej znanych najgorszych, no bo każdy zna Somalię, każdy zna Afganistan, każdy zna Jemen. Tak. To są takie Syrię. kraje, Syrię, Irak, no to są wszystkie kraje, które ludzie znają i wiedzą, że tam Jest przerąbane. No tak, no wiedzą. Ale z takich miejsc znanych, Libia na przykład. Libię bym chciał zobaczyć, kraj, w którym wiesz, Kaddafi Tak. był wiele, w ogóle o tym to też jest. Bardzo Tam na duży pewno kraj zresztą. fajne odcinki na pewno nagram, bo mam dużo pomysłów tam na to. No i w Afryce jest parę takich krajów, na przykład do Erytrei chcę pojechać. Erytrea, wiadomo, Korea Północna, ale Afryki, pełen reżim, wiesz, dyktatura i tak dalej. To tam też chcę pojechać sobie, w przyszłym roku prawdopodobnie tam pojadę.
A z takich ładniejszych też, wiesz, Madagaskar jest pięknym, to wiesz, te drzewa takie wielkie, Wiem, byłem. duże. No właśnie, no ja jeszcze nie byłem. Seszele. Potworna bieda. Piękna, potworna, szczerze, ale to, potworna to ja bieda. wiem o To jest tym. nawet na standardy afrykańskie potworna bieda i potworna seksturystyka. Zajmij się też tam tematem będąc, bo jest bardzo ciekawy tam temat i bardzo chwytliwy. Wiem, bo, to mi mówili już bo ludzie, ci, którzy tam byli, starzy- mówili mi o tym. Nie zapomnę nie widoku, tylko widoków, kiedy, bo francuska była kolonia, więc tam mówi się po francusku, gdzie stary, obrzydliwy, obleśny Francuz z pampersem idzie i dwie piękne dziewczyny za rękę po plaży. No i on je prowadzi tam, żeby... No jeszcze może nic nie zrobi, ale sobie popatrzy, nie wiem. Ale tam jest straszne to i to jest bardzo takie... Też mnie to strasznie uderzyło, bo to wchodzisz na dyskotekę i jesteś obsiądnięty przez te dziewczyny, które uprawiają z tobą seks za to, że je weźmiesz do hotelu na ten seks. Bo one tylko raz w życiu zobaczą pokój hotelowy, łazienkę i tak dalej. No i to jest Straszna rzecz i bardzo duża tolerancja wśród rodzin o to, bo tam jest taka bita, że po prostu tam jest normalne, że ta dziewczyna poszła, a jeszcze przyniesie czekoladę albo 2 euro, to już w ogóle co. Straszne to jest, bo tak się mówi na lokalne, są bardzo piękne, więc przykro się na to A wiesz, gdzie patrzeć. widziałem najpiękniejsze dziewczyny w Afryce? W Somalii właśnie. Tak? Somalijki to były tak piękne dziewczyny. Somaliki, myślałem, że te co nie. To Nie, prawda, Somali... nie, to akurat tylko chłopaki to formułują. Dziewczynki nie ma, chyba, że, nie wiem, bo wszystkie były na krótko, może któraś to była dziewczynka. Ale nie, naprawdę, w Somalii, to tam były naprawdę takie kobiety, że najładniej, po prostu kolor skóry, twarz, przepiękne. To było ciekawe. Myślę, że Polski najładniejsze. Bo na przykład w Sudanie Południowym, to tam byli najciemniejsi ludzie w ogóle, jakich widziałem w Afryce. Po prostu, że nie dobra, ale smoła. Czarni jak węgiel po prostu. To też było dla mnie coś nowego, bo wcześniej nie widziałem takich ludzi. Co też ciekawe, na przykład jak do Afryki pojedziesz, na przykład do RPA, to wiele osób myśli Afryka, a tam większość ludzi jest biała po Białych, prostu. tak, wiesz. tak. Ja też poznałem chłopaka kiedyś w Tajlandii. Pierwszy raz jak byłem w Tajlandii w 2011, on biały, wszystko, ja mówię, jak, ty jesteś z RPA? Wiesz, bo ja jeszcze wtedy nie miałem tak pojęcia o podróżach. On mówi, u nas większość kraju to jest wszystko przez te kolonie i tak dalej. I no, Zresztą apartheid bardzo długo rządzony przez białych niestety, teraz już jest normalnie, tak? Nelson Mandela i wszystko. no. Dobra, co, no to ja ci życzę, że jak się następny raz spotkamy, to będziesz numer 1 może. No, czas pokaże, mam nadzieję. Bo to co jest teraz 1K bez planu? Bez planu, no, ma chyba 640 jakoś tak, no. Tylko wiesz, u mnie jest plusem to, że jestem cały czas w trasie. Jestem cały czas w podróży praktycznie i tak dalej, podróż za podróżą. Faza troszkę odpuścił teraz, wiadomo, rodzina bardzo mało podróżuje. Jakiś hotel otworzył w No, Fazolandia. Jutro akurat do niego jadę, tak. Też z nim sobie jadę tam nagrać. Później Planeta Psak to też raz na czas, oni tam raz na miesiąc, oni robią świetne produkcje, ale raz na miesiąc albo coś, to też uważam, że też będzie szybko. No i Bartek też, on teraz na czas jedzie tylko w jakąś podróż. To jest ten gość, który ma czy miał taką dziewczynę z Filipin, czy taką... Nie, on miał z Wenezueli. A, Oni z Wenezueli, Oni na tak. Filipinach mieszkali długo. Tak, ale on z też Wenezueli. pamiętam bardzo ładne ujęcia takie... On robi super, naprawdę. On tak. robi filmowe odcinki, naprawdę filmowe. No. Tylko żeby rzadko. No. I to jest też to, że u mnie jest systematyczność. I ta systematyczność jednak zaprocentuję. wciąga tych ludzi i wiesz... I teraz w ostatnim czasie już wiesz, w ogóle co odcinek wrzucę, to jest ta 100, 150 i tak dalej. I tu naprawdę wszystko się napędza, bo wiadomo jak to na YouTube działa, im więcej wyświetleń, tym bardziej jest promowany ten odcinek. Oczywiście. Ja jeszcze plus do tego też jest możliwość teraz sobie tych reklam, także ja sobie też reklamy raz na czas, bo dla mnie to jest inwestycja w kanał, że ja sobie wykupię reklamę na przykład. I fajnie to idzie, naprawdę to działa wszystko. Super, to spotkamy się teraz jak będziesz numer 1, czego ci Jak nie będzie, to się spotkamy. A my się spotkamy zaraz na Tomorrowlandzie. O to, że to Tomorrowlandzie będziesz numer 1. Ty, za 2 tygodnie nie zdążę. I no życzę, że z tym programem się wyjaśniło. Kurde, to po prostu smuciła mnie ta wiadomość, wiesz? Mnie trochę Nawet też. bardziej niż to, że się nie kajtacie. Też myślałem, że w tym roku popijemy na weselu, ale zasmuciło mnie to, bo wiem, że też jak ty byłeś zajarany, że to jest twój autorski projekt. No, ale kurde, wiesz co, to jest jeszcze przeszedł nie- wszystkie te gryzi biurkowe, bo to wiesz, to telewizja, to przeszedł wszystkie etapy i nagle teraz... No ale to jest, nie, znaczy całkiem zamknięty temat, bo oni mi powiedzieli, że oni chcą zmienić to, ale ja im powiedziałem, że się na to nie zgadzam i zobaczymy, czy wiesz, jak to się rozwiąże, czy oni zrezygnują ze mnie po prostu, czy zrezygnują ze swojego pomysłu. To wszystko jeszcze tam wisi, ale plus do tego ja już mam spotkanie za parę dni z kimś z innej, w razie czego, że miał w razie co. To słuchajcie, jak Także ten jest... zastanówcie się dobrze. Dzięki bardzo. Dzięki wielkie, pozdrawiam wszystkich.